Witam Państwa bardzo serdecznie. Lech Sidor się kłania. Kolejny odcinek trzeciego serwisu. Ze mną Justyna Kostyra, zgodnie z zapowiedzią. Cześć. Na planszy za nami przed momentem lista naszych patronów. Zachęcamy Państwa do współpracy. A partnerem podcastu jest Jopro, producent pysznych, wysokobiałkowych produktów jogurtowych, których ambasadorem jest Carlos Alcaraz. I warto wspomnieć, że Jopro organizuje loterię, w której można wygrać spotkanie ze słynnym Hiszpanem. Link macie w opisie. Zanim zaczniemy, to ja mam taką krótką jeszcze historyjkę, coś a la anegdota właśnie związaną z Jopro. Wyobraź sobie, że po programie zachęcony tą podobizną Carlosa Alcaraza udałem się do sklepu, gdzie zawsze robię zakupy, w poszukiwaniu produktu, bo dowiedziałem się, że akurat ta sieć prowadzi dystrybucję tej marki. No i wyobraź sobie, że znalazłem, ale powiedziałem tak, mówię, zrobię rundę po sklepie, jak wrócę, to z tej chłodni sobie wezmę i dziabnę na szybko. I wyobraź sobie, że jak zrobiłem rundę, to już nie było. Tak rozreklamowałeś. Już nie było. Rzucili się. Zapytałem sprzedawczyni, gdzie Jopro, a ona powiedziała, no wie pan, znikają. Może też wiedziała o loterii, ale tak na marginesie próbowałem, bo wiesz, że ja jestem ciekaw zawsze takich nowych białkowych produktów i powiem ci, że jest smaczne. Także ja polecam bardzo serdecznie. Tyle na razie reklamy. Wrócimy jeszcze do Jopro. Turniej jeden, tak jak myśmy sobie to już z Justyną jadąc do studia i w trakcie rozmawiali, jeden z tak dziwnych, chyba najdziwniejszy, bo ja jestem człowiekiem, który już komentuje prawie ćwierć wieku, nawet trochę więcej, 26. turniej paryski, to nie przypominam sobie takiego szaleństwa, powiem ci. Nie no, absolutne szaleństwo, bo oczywiście zdarzały się niespodzianki, ale no to były takie niespodzianki pojedyncze, albo nie wiem, 2, 3. A tutaj mamy niespodzianek 20, jeśli spojrzymy i na No panie, i na właśnie, panów. tak. I no, zupełnie nie wiadomo, jak to się zakończy. I kaliber tych niespodzianek, bo było zazwyczaj tak, że wielki szlem, no to wszyscy mówili tak, to się rządzi trochę swoimi prawami, panowie grają do 3, panie grają klasycznie do 2 wygranych setów. I o te niespodzianki u panów jest na tym dystansie pełnym trochę łatwiej, no bo jednak towarzystwo nieprzyzwyczajone, u pań nie do końca. I rzeczywiście ta teoria sprawdza się w tym turnieju, bo jak popatrzymy i zaraz dojdziemy do tabelki turniejowej panów, no to tam będziemy rozbierać grubo do fundamentów. Tak, ale to jest ciekawe, że wiesz, jak patrzymy na te turnieje z przeszłości, to często było tak, że ktoś, kto cierpiał w 5 setach, w kolejnej rundzie gładko przegrywał. A tutaj wcale nie ma takiego obrazka, wręcz ten, kto cierpi w 5 setach, później znowu cierpi w 5 setach i udaje się znowu wygrać. Też i ty, i ja mamy dobrze policzone 9 5-setówek w trzeciej rundzie. To jest Rekord. To jest rekord. To jest coś niesamowitego. Spotkania 4,5 godzinne, to ich w ogóle nie traktujemy w kategorii maratonu, bo jak tam dochodzą mecze powyżej 5, jest 5,50, to wtedy mówimy, no tak, panowie trochę popracowali i rzeczywiście zarobili na te potężne nagrody. Jest taka w pewnym sensie, ja nie chcę nazywać tego tak górnolotnie i od razu szafować takimi zwrotami, że jest jakaś zmiana warty. Ta zmiana warty jest, oczywiście, natomiast w kontekście kogo ta zmiana warty, bo ja już się naczytałem o tej zmianie warty, wiesz, tyle, że się zacząłem zastanawiać, kto się zmienia i jaka to warta. Czy to nie chodzi czasem o Grób Nieznanego Żołnierza, bo zmiana warty to pierwszy, kto mi przychodzi do głowy, to Djokovic. Ale to, co pokazał, tak jak grał z Fonseką, to ja nie wiem, czy to jest zmiana warty, czy to nie jest jeszcze jeden dodatkowy bodziec, żeby te zmiany warty odsunąć na jakiś czas. Fajnie powiedział Fonseca na konferencji prasowej, że pytany o wiek Djokovicza, że my jak gramy z Nowakiem Djokoviczem, to nie traktujemy w ogóle tego jako mecz z 39-latkiem. Dla nas on cały czas ma 25 lat, bo tak się porusza i tak gra, więc wy sobie możecie mówić jedno, ale my widzimy i czujemy drugie i no, to był naprawdę świetny mecz. To był naprawdę świetny mecz i Fonseca zagrał rewelacyjnie, ale Djokovic też zagrał rewelacyjnie. No, wydaje mi się, że Serb, oczywiście to jest jego tylko słodką tajemnicą zostanie, dlaczego tak, a nie inaczej się przygotowywał, zrezygnował z Genewy w ostatniej chwili, a wiemy, że kort ziemny no nie wybacza. Był taki jeden turniej paryski, gdzie zaburzyły się przygotowania Rafy Nadala ze względu na jakąś kontuzję, miał infekcję i
w drugim bodaj, czy w trzecim meczu pojawiły się potężne pęcherze. Nie wiem, czy pamiętasz takie obrazki, jak on Oczywiście. zrywał sobie te plastry. Tu widzieliśmy na tej dużej poduszce taką wyrwę, tam czyste, żywe mięso wystawało. Jak on grał z tym, to ja do dzisiaj nie wiem. Drugim takim problemem tych, którzy nie są dobrze przygotowani, to pęcherze na dole, na stopach. To też Rafa przerabiał. Ale chyba teraz akurat u Dżokowicza, tak jak w Australii to widzieliśmy, że on miał problemy z Tak, pęcherzami, tak. tak teraz chyba Nie było tego. nie było i też, no nie wiem, niektórzy mówią, że fizycznie nie wytrzymał. Nie, ja w ogóle nie miałam takiego odczucia. Oczywiście no, to był taki wysiłek. Ja to mówię, że najlepsze są treningi do pierwszych wymiotów. To on miał taki mecz. Tak. No miał taki mecz po prostu i to był trudny mecz i dla niego, i dla Fonseki, więc... Ale jeszcze zauważyłem też pewną prawidłowość, że mamy tutaj, też do tego dojdziemy, kilka nazwisk z tych starszych, no jeszcze nie weteranów, ale to pokolenie już trochę starszych. I przykład Dżokowicza jest genialny, dlatego że on z formatu ATP mecz z Fonseką zakończył w 2 setach. Grał genialnie. Natomiast właśnie to, że ten turniej gra się do 3 wygranych i jest długi dystans, to ta młodzież, ona nawet jak przegrywa 2-0, tak jak wielokrotnie to już w tym turnieju było, to oni gdzieś tam z tyłu głowy wiedzą, że są po pierwsze świetnie przygotowani fizycznie, mentalnie też są przygotowani na wielką walkę. To jest takie pokolenie, że się już nikogo nie boją. Okej, z szacunkiem do Dżokowicza i tych starszych podchodzą, to pewne. Natomiast tak sportowo ich się nie boją i wiedzą, że te 2-0 to nie jest koniec bajki jeszcze, że tutaj można walczyć i trzeba nawet walczyć, wiesz? I Mając to doświadczenie jeszcze z poprzedniej rundy, u właśnie, Fonseki, tak? On już wiedział, że to zrobił i że może tego dokonać ponownie, natomiast denerwuje mnie taka narracja, przyznaję szczerze, jak czytam o tym, że Dżokowicz tego meczu nie wytrzymał fizycznie. No, oczywiście on spuchł w tym 5. secie, kiedy zdobył przewagę przełamania, ale zdobycie tej przewagi przełamania kosztowało go tyle sił, że to nie było tak, że on był źle przygotowany fizycznie. To każdy po prostu by to okupił takim zmęczeniem. Tak. Poza tym jeszcze weźmy pod uwagę, że mecz Dżokowicza z Fonseką, on miał momenty lepsze, gorsze, ale jakbyśmy wyciągnęli średnią, Francuzi doskonale, wiesz, serwują nam taką nową statystykę, taki wykres jakby mocy, to tak faluje. Wykres Wiesz, o co jakości chodzi. tak Wykres naprawdę. jakości, tak. I tu wydaje mi się, że akurat Fonseca i Dżokowicz, to te wykresy były tak, one się tak przeplatały, taki warkoczyk moglibyśmy zrobić, ale ten warkoczyk był grubo powyżej średniej Ja cały myślę sobie, czas. że jakby ktoś chciał wyciąć highlight z tego meczu, to O, tak ponad przepiękny. godzina by wyszła. Przepięknie. Jak tu się zmieścić w jakichś 8 minutach, jak chcesz pokazać komuś Tak. najlepsze fragmenty tego spotkania? No nie da się. Pomysł mamy taki teraz, proszę Państwa, żeby skoncentrować się przez dłuższą chwilę na, nie wiem, ja śmiem twierdzić, że największej niespodziance, takiej zawodniczce, która nie wyszła znikąd, bo nie jest takim no-name'em, czy jakimś takim underdogiem, którego nikt nie zna. No, dla polskich kibiców to jest obowiązek znać i wiedzieć, jak gra, co robi, jakie gra turnieje. Natomiast dla szerszej publiczności, tej takiej światowej, w pewnym momencie to było zaskoczenie, bo się pojawiła z kwalifikacji. Przecierano oczy ze zdumienia po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, ale teraz już nikt nie mówi w kontekście Mai Chwalińskiej, bo o niej mowa, w kontekście takiej, wiesz, no, nieznanej, wielkiej niespodzianki, bo już ludzie poznali Maję i już wiedzą, czym to się je. Jak ty zobaczyłeś pierwszy raz w życiu Maję Chwalińską, to co sobie pomyślałeś o niej jakby i o jej stylu gry? Słuchaj, jak ja zobaczyłem pierwszy raz Maję Chwalińską, to ona była niższa od tego stołu. Wiesz, była taka malutka, miała taką wielką rakietę. I tak pomyślałem, jak ta dziewczyna może biegać po korcie, jak ona jest taka mała, drobniutka, z tą wielką rakietą. Potem jak zobaczyłem, jak odbija przed sobą, jaki ma timing, jak pasuje mi praca nóg, to tak pomyślałem, oho, no to wtedy taki skrzat, ale bardzo utalentowany, jak podrośnie, jak nabierze trochę mocy, no to będzie z tą główką swoją bardzo, bardzo niebezpieczna. I przez lata śledziłem Maję, no bo Maja była akurat w kręgu moich zainteresowań i zajmowałem się podobnymi zawodniczkami i śledziłem jej karierę. No warunki fizyczne, te 164, chyba się nie mylę, jeżeli tak, 164, jak się mylę, to mnie popraw. To jest trochę
przeszkoda w dzisiejszym tenisie. Oczywiście kompensuje Maja to sposobem grania, taktyką, sprytem, umiejętnościami, zgadywaniem kierunków, jak to się mówi elegancko, antycypacja. To wszystko musi działać 2 razy więcej niż u innych zawodniczek, no bo gdyby to nie działało, no to Maja nie miałaby tak naprawdę jak się przeciwstawić swoim przeciwniczkom. Ja myślę, że to jest taka tenisistka, która jest tak niewygodna, że absolutnie nie chcesz jej spotkać na swojej drodze w jakimkolwiek turnieju, bo to jest tenis, do którego zawodniczki z czołówki nie są przyzwyczajone. Niewiele ma taką siłę, żeby wchodzić na te top spiny Mai, kiedy piłka jeszcze się wznosi i robić to regularnie, bo to jednak wymaga ogromnej siły. To wymaga tego, żeby być szybko przy piłce, a Maja też gra precyzyjnie obok linii, więc trzeba się dynamicznie przesuwać po korcie. No i mieliśmy w tej ostatniej rundzie przykład dziewczyny, która ma tę siłę, ale absolutnie nie miała cierpliwości. W pewnym momencie Marii Sakkari ta cierpliwość się skończyła. Nawet się śmialiśmy z komentatorami w Eurosporcie, że można by było taki, wiesz, taką kreskę zrobić, że tak ten akumulator się tak zmniejsza, ta cierpliwość się zmniejsza i w końcu już wybuchła Maria Sakkari na korcie, dosłownie, bo to był wybuch złości i nie miała cierpliwości, żeby grać, bo w pierwszym secie grała świetnie. Tak. Miała ten tenis. Oczywiście Maja popełniała trochę błędów, ale chodzi mi o to, że ona miała tenis, żeby Maję pokonać, ale wytrzymać to na przestrzeni całego meczu, jeśli Maja cały czas katuje tymi top spinami, musisz się odsuwać od kortu, później znowu dobiegać do linii Ciężka praca końcowej. tył przód, to Jeśli jest ktoś bardzo, gra w bardzo tenisa, trudne. to proponuję, żeby sobie wypróbował ćwiczenie, które poleca Rafa Nadal, bo mówił o tym w swoim dokumencie. Jak podszedł do niego jeden z juniorów, znaczy właściwie on był na treningu jednego z juniorów swojej akademii i on mówi do tego juniora: słuchaj, po każdej piłce wejdź w kort i odsuń się 2 metry od kortu, nawet jak nie ma takiej potrzeby, bo wtedy jak będzie taka potrzeba, to ty będziesz już na to przygotowany. Twoje nogi będą do tego przygotowane, nie będą cię piekły mięśnie, bo to po prostu w pewnym momencie zaczyna boleć. Tak. No praca tył przód to jest coś tak ciężkiego, to nam z boku patrząc może się wydawać, że to jest łatwe i przyjemne, ale to nic bardziej mylnego, bo rzeczywiście ta praca tył przód, gdzie się angażuje każdą partię mięśniową w nogach, no to trzeba mieć, jeszcze mówiąc wiesz, brzydko, końskie Jak zdrowie. się spóźnisz i nie odbijesz z piłki wznoszącej, no to musisz się cofnąć Klops, jeszcze dobry no tak. metr albo 2, odegrać wysoko, zbliżyć się do linii końcowej, znowu odsunąć. No to jest żmudna praca i na razie nikt z Mają nie wytrzymał tej pracy. Wspomniałeś o meczu z Sakkarim. Z Sakkari właśnie ten pierwszy set. Ja bardzo często wymieniam sobie informacje z Piotrem Szczypką, który siedział razem z Lindą Klimowicową na twoim miejscu akurat i jest w tej chwili w Paryżu. No, taka postać, która tam bardzo w tym boksie reaguje żywiołowo, dopinguje, przeżywa chyba jeszcze bardziej niż Maja. Nie ma się co dziwić, bo to jest człowiek, który jest zaangażowany w pomoc Mai od maleńkości i to jest jego też wielki sukces, że w tym miejscu się znaleźli oboje. I wysłałem mu taką wiadomość po pierwszym secie z Sakkari, że jest pewne niebezpieczeństwo, bo Sakkari z Mają zaczęła grać w tenisa. Brzmi to dziwnie, ale dla ludzi z dyscypliny oni od razu wiedzą, o co chodzi. Dlatego, że tak jak powiedziałaś, Sakkari bez podpałki, i nie mówię tu o grillu ani o żadnym innym, tylko bez podpalania się, przebijała nie za mocno, nie za szybko. Maja w takiej sytuacji ma trochę problem z prowadzeniem gry. Właśnie, bo tu dochodzą kilogramy, może ich brak i te gabaryty. Więc jak Maja ma sama grę poprowadzić, to tu jest trochę problem. I dopóki starczyło takiej cierpliwości, takiego spokoju, no Greczynka, więc olimpijski spokój zachowywała, to zrozumiałe, to tu się bałem, powiem ci, to tu się bałem, ale znając Sakkari, jej temperament, to też potem napisałem Piotrowi, że to nie może trwać wiecznie, taki spokój, bo to nie jest temperament Sakkari i zobacz, co się stało. Ten początek też nie był dobry dla Mai w drugim. W ogóle ten początek drugiego Tak. seta wydaje mi się, że to był taki moment zwrotny Moment meczu. zwrotny i Sakkari w pewnym momencie, patrząc na ten mecz, doszedłem do wniosku, że ona powiedziała sobie, nie no, już wystarczy, już nie muszę grać tak cierpliwie, tak spokojnie. Teraz mogę pokazać całemu światu, że potrafię grać super ofensywnie, podniosę trochę poziom, trochę będę grała mocniej, zaatakuję, zrobię ciekawy tenis. I w momencie, kiedy właśnie zaczęły się
to i Maja zaczęła załapywać się na grę, to też mu wysłałem takiego SMS-a, mówię, dobrze się dzieje, bo Sakkari zaczęła troszkę w cudzysłowie wariować, zeszła z tej ścieżki takiej zwycięskiej, co było po prostu gwoździem do trumny w tym meczu. dla niej. Top spiny Mai, to wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze dla rywalek, ale też to, co ona robi po nich, bo ona czasami zostanie na końcu kortu, ale mi się najbardziej podobają te akcje, gdzie ona wyrzuca rywalkę top spinem i takimi małymi kroczkami po cichu. się skrada. Nikt się tak, nie spodziewa, super. a tu Maja już przy siatce Dokładnie, i proszę. tak. Jakiś tam stop volley, jakiś drop shot ewentualnie gdzieś zagrany z okolicy kara serwisowego i koniec wymiany. I jeszcze jedną trzeba rzecz dodać, bo tak jak z każdą nową rzeczą, akurat no, w tym wypadku nie rzeczą, tylko z nową zawodniczką, mają kłopot kolejne grające, bo nie wiedzą, czym to się je. Bo dzisiaj tenis damski, sama wiesz doskonale, grany jest tak szybko, tak mocno, że czasami siła bierze górę, taktyka gdzieś schodzi na dalszy plan, kombinacja, główkowanie, to jest bajka dla wielu zawodniczek w ogóle, wiesz, niedostępna, tak to powiem. A tu nagle wchodzi Maja i taki mały Harry Potter z rakietą, wiesz, i jest tak slajsik, i jest właśnie pod górę, to drugie tempo, skrócik, ona dużo widzi i bardzo dobre takie widzenie ma przestrzenne. Czasami można odnieść wrażenie, że ona jest gdzieś tam wygoniona z kadru, już tam się ślizga, wiesz, prawie w takim półszpagacie idzie, ale zauważ, że ona do końca, dopóki jej ktoś nie skończy, już tak definitywnie nie zabije, nie wbije takiego przysłowiowego gwoździa, to ona do końca, nawet w takich super trudnych pozycjach, kombinuje, jak tu się dobrać do skóry, jak tu wrzucić coś krótkiego krosa, jakiś slajsik, właśnie jakiegoś loba gdzieś posłać 30 metrów. Nie ma takich pozycji, gdzie ona, wiesz, białą flagę wywiesi i mówi, dobra, no to już dla mnie za trudne. To jest też charakter, to jest dziewczyna, która ma charakter, to trzeba podkreślić. Nie? Paula Kania ładnie powiedziała, że Maja wybiła kolejnej tenisistce Tenis z głowy. grę w tenisa Tak. z głowy. Komentowałam mecze Mai również w kwalifikacjach i tam właśnie to było ciekawe, że na przykład Alice Ram, francuska, była nieźle przygotowana taktycznie do meczu z Mają. Nie wyszedł plan A, zastosowała plan B, zaczęła chodzić do siatki, ale nic nie było skuteczne. Na wszystko Maja miała odpowiedź, na wszystko była gotowa i to może być deprymujące, bo to nie jest tak, że francuska grała źle. Po prostu Maja grała rewelacyjnie i jeśli jesteś w takiej sytuacji, że nie grasz źle, że próbujesz jeden scenariusz, drugi, trzeci, nic nie wychodzi, no to można się załamać. No tak, bo rzeczywiście, jeżeli masz pomysł, zawodniczka, która grała z tobą, nie wiem, kilka razy, no to ten pomysł na grę jest gdzieś mniej więcej. Znasz wyniki, wiesz jak to się rozwijało, czym wygrałaś, dlaczego przegrałaś. Maja jest postacią nową. One się w pewnym sensie, te kolejne zawodniczki muszą nauczyć Mai, bo tak jak powiedziałem, nikt nie gra w podobny sposób. To jest potężny atut. I ja bardzo często, nawet to w tym studio podkreślałem, że dla mnie jest taką troszkę nie do końca kopią, inną wersją Leili Fernandez. I zobacz, jaką tu mamy analogię. Pamiętasz, Leila Fernandez wyszła z kwalifikacji w US Open parę lat temu, doszła do finału z Raducanu, obie z tych kwalifikacji wyszły. No Maja idzie podobną ścieżką. Ja tu nie chcę zapeszać, ani nic, wiesz, prowokować jakichkolwiek tak. Natomiast no, jest fajnie, idziemy dalej. Grajmy z meczu na mecz, radości mamy co niemiara. Tak już uprzedzę fakty, bo jutro w korcie Filipa Chatrier z Diane Paris razem z Justyną będziemy mieli okazję komentować ten mecz. Już się tak cieszę na to spotkanie. Powiem ci, bo okoliczności będą fantastyczne. Będzie prawdopodobnie wypakowany stadion po sufit. No bo to jest francuska, bo to już tam niewielu tych To Francuzów. jest też drugi mecz dnia, bo często na tych pierwszych dokładnie. jest bardziej pusto. No i mamy dwie takie zawodniczki, które gdybyśmy zapytali przed turniejem, czy chcą dotrzeć do tej strefy, walczyć o ćwierćfinał w drugim tygodniu, no to mogłyby to potraktować trochę jako taki, wiesz, no, pomysł wariata. I tu dodam ważną rzecz, bo pewnie nie wszyscy wiedzą,
tak naprawdę ten mecz, który Maja rozgrywała z Marią Sakkari, niektórym się wydawało, no duży kort, Simon Mathieu i tak dalej, no to nie był mecz, który rozgrywała przy największej publiczności, przy jakiej grała w Paryżu i na największym korcie, ponieważ no kapitalnie to organizatorzy wymyślili, że mecze kwalifikacyjne były rozgrywane również na drugim co do wielkości obiekcie w Paryżu, czyli na korcie Suzanne Lenglen. Tak. No i na meczach 2 razy Maja mierzyła się z Francuzkami. Na meczach z Francuzkami tam był naprawdę prawie full, więc ona już tę atmosferę zna. Ona tak. wie, co to znaczy no, występować takim, bym powiedziała, wrogim środowisku, bo umówmy się, że tam sympatycznie nie jest dla tych, którzy grają z Francuzami i z Francuskami, chociaż tenisiści mówią, że w tym roku trochę lepiej. Jest jakby łagodniej, tak. Bo ja też to Troszeczkę, zauważyłem, wiesz, może... Ale może dlatego, że Amélie Mauresmo stwierdziła po poprzednim roku, że jest zakaz picia alkoholu na trybunach, bo już chyba wszyscy przesadzali. Można pić alkohol gdzieś tam w tych alejkach, ale już na trybuny nie można wnosić. No to muszą brać Francuzi przykład chyba z Australijczyków, bo w Australii, z tego co pamiętam, to obowiązuje taki zakaz piwa alkoholowego. To można pić, ale są bezalkoholowe te ich fostery, paskudne zresztą, ale tak oni taką politykę prowadzą, a to rzeczywiście, no Francuzi wiemy, że jednak winko do lunchu czy piwko, to potem na trybunach to było czuć, tej agresji było sporo. Niemniej jednak jutro to, co do tej pory przeżyła Maja Chwalińska w Paryżu, grając przeciwko Francuzkom, to możemy chyba między bajki włożyć, bo to będzie z potrójną mocą odczuwalne. Tak chcą awansu, bo przecież jest kompletną. No, tak jak Maja jest niespodzianką, tak, Pary też jest niespodzianką i gra dziewczyna fajnie. Co pomyślałaś, widząc parę Anisimova-Diane Paris? Ja pomyślałem, że jednak mimo tego, że nie wyglądała najlepiej Anisimowa w tym turnieju, że jakimś cudem przeskoczy Francuzkę i to będzie dobra przeciwniczka dla Mai, bo będzie mocno, a Maja uwielbia jak jest mocno, będzie z czego kontrować, będzie jak zawiązać tej Amandzie nogi na supeł, tymi swoimi wszystkimi zagraniami spod ciemnej gwiazdy. Trochę się zmartwiłem, jak zobaczyłem wynik, powiem ci, wiesz, bo będzie bardzo ciężki fizyczny mecz z Pary. To wiesz co, ja myślałam szczerze, że Anisimowa dosyć wcześnie odpadnie i tak dla mnie zaszła Jeszcze przed daleko. francuską. Tak, ponieważ jednak no, kontuzja, powrót po kontuzji, szukanie formy, wiemy jak to wygląda, jeszcze ta nawierzchnia ziemna nie jest jej ulubioną. Ale dla mnie, no to tutaj się z tobą nie zgodzę, bo wydaje mi się, że z Anisimową, nawet gdzieś tam pod formą, no to ona ma taką siłę rażenia, że te zagrania Mai, gdzie ma jednak długie dźwignie Anisimowa, byłyby często w takiej komfortowej dla niej strefie. I potrafiłaby wbić tego gwoździa, tak jak to powiedziałeś ładnie. Więc dla mnie mecz z Paris i na papierze i wydaje mi się, że w głowie Będzie też lepiej? trochę łatwiejszy. A Tak? dzisiaj ja też się z tobą nie zgodzę, dlatego że znając Maję, lepiej ona wybiera kierunki, jak gra jest taka płaska, jak Anisimowa. Tam naprawdę nie trzeba wiele, Ale tam nie ma czasu w ogóle z taką ale nie ma czasu, Anisimową. ale jeszcze jedno... Bo wiesz, bo Zheng Qinwen też gra, no wiadomo, trochę większy top spin niż Trochę Anisimowa, wyżej, tak? tak, Trochę trochę wyżej. wyżej. Mhm. Natomiast no, też gra mocno, ale no, Anisimowa to jest tak, wydaje mi się, troszeczkę jednak inny poziom, że jak Ale by poczekaj, weszła na tę piłkę, no to nie byłoby co zbierać. Mam argumenty. Mam argumenty. Śmiało. Argument numer 1 to jest taki, że w ogóle jak ktoś śledzi karierę Mai, to wie, jak w ostatnim czasie zmieniła się sylwetka Mai. Nabrała mięśni trochę, to już nie jest taki Pracuje z Maćkiem Leszczukiem. Tak, to nie jest taki kurczaczek, widać po nogach, widać po barkach, obręcz barkowa, fajnie zarysowane tutaj mięśnie, plecy widać, nóżki też i trochę łatwiej jej się blokuje, grając właśnie przeciwko takim mocnym. Z Anisimową stanęłaby metr dalej, dałaby sobie troszkę więcej czasu, a właśnie tajemnica sukcesu Mai w takim czystym graniu to też jest to, że ona gra przed sobą. Ona nie wpuszcza tych piłek, bo to byłaby taka tenisowa śmierć. Gdyby ona, wiesz, puszczała sobie piłki i gdzieś tam grała spod pachy, zza biodra, to byłoby bardzo, bardzo złe. Natomiast wprawienie w ruch Anisimowej, właśnie ta praca tył-przód. Wyobraź sobie teraz Maję, która zafunduje takiej Anisimowej w pierwszym secie 20 skrótów. Anisimowa do przodu biega, no powiedzmy sobie, nie najlepiej. Gra świetnie z metra, z zasięgu i nienawidzi, jak ktoś gra pod górę. A myślę, że Maja właśnie przeciwko Anisimowej włączyłaby jeszcze wyższy topspin
i czekałaby, włączając stoper, kiedy białej gorączki dostanie Anisimowa i zacznie strzelać już jak Nie jeździć wykluczam, bez żeby tak głowy. było, bo to troszeczkę patrząc na Maję przypominają się czasy Agnieszki Radwańskiej, która przecież była dużo drobniejsza od Marii Szarapowej czy Sereny No Williamsa, tak, a tak. potrafiła z nimi powalczyć i właśnie zdenerwować je tą precyzyjną grą i tą zmianą rytmu, natomiast no, oby do takiego meczu z Anisimową doszło po prostu na innym wielkim Kiedyś. przemie No i tak, obyśmy się tak, przekonali. tak. Natomiast Diane Paris, nie oszukujmy się, no to jest ogromna szansa dla Ogromna. obu tych tenisistek. Dla obu tenisistek i one będą to czuły. Już jest nas 600 osób, już ponad 600 osób na live'ie. Przypomnę tylko, że walczymy o subskrypcję. Brakuje nam 100 subskrybentów do liczby okrągłej 6000. I tutaj mi napisał nasz menadżer programu, że drzwi są zamknięte i jak nie będzie 6, to nie wyjdziemy. To jest to ciężkie zadanie. Musimy tutaj jakoś podgrzać atmosferę, żeby ta... Czyli zbliżamy się do liczba tematu dnia. 6000 pękła. Tematów jeszcze przed nami mnóstwo. Jeszcze ostatnie słowa na temat właśnie tego meczu z francuską. Ona mi przypomina styl grania, bo to były 4 zawodniczki, które przystąpiły do paryskiego turnieju z jednoręcznym backhandem. Potem był taki moment, że zostały 2, Golubicz i właśnie Diane Paris. Teraz Paris jest solo. Jednoręczny backhand w tenisie dzisiejszym na tych najwyższych prędkościach to jest coś, czego się nie spotyka. No bo jest za mało czasu, nie ma miejsca. No to grają tak mocno, że wytrącają rakietę z dłoni takiej zawodniczce, która gra jedną ręką wielokrotnie. Maja nie ma takiego strzału, nie ma takiego, wiesz, mówiąc brzydko, kopyta jak Anisimowa, Sabalenka, czy Świątek, czy Rybakina. Więc tutaj może się czuć w miarę bezpiecznie. Francuska taki styl grania pod kątem technicznym patrząc ma bardzo podobny do Justine Henin. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale jak patrzę na nią, to wyobrażam sobie, że ten taki wypychany, fajny backhand, bardzo ładny technicznie, forehandzik taki troszkę z płytszym zamachem, ale taki też lekko pchnięty, nie ma strzału i bardzo podobny serwis. No tak, fajny ale technicznie Lechu, to wygląda. pamiętajmy, że jak myślimy o jednoręcznym backhandzie, to co jest największym koszmarem kogoś, kto ma Top jednoręczny spinowy, backhand? wysoki lob. No właśnie, czyli ulubione zagranie Mai Chwalińskiej. No to Czyli- będzie musiała gdzieś tam slice'em pewnie Tak. zbijać. Nieźle W stylu operuje. Federera Tak. z Nadalem, tak jakby widzom naszym zobrazować, że tak to wyglądało, że Federer często po prostu próbował slice'em zbić, bo jakby, no ty może to lepiej wytłumaczysz, tak, że oburęcznym backhandem, no ja gram oburęczny, więc mi jest łatwiej takiego topspina zagrać pewnie gdzieś na wysokości nawet barków. Ale musisz I popracować, żeby Muszę sobie popracować, zrobić tak, ale miejsca docisnę dużo, tak. tę piłkę. Natomiast jednoręcznym backhandem, no właściwie Ciężko, nie ma szans tak ciężko, odbić ciężko. liftowaną piłkę. Dobra analogia, którą tutaj wyłuszczyłaś właśnie Federer kontra Nadal. Bo też lewa na prawą tak, rękę. Ile ich pojedynków widziałem, kiedy wydawało się w turnieju, szczególnie jeden taki finał, roku nie pamiętam, byliśmy w Paryżu razem z Karolem Stopą i nasłuchaliśmy się, że jak nie teraz, to kiedy Federer ma wygrać z Nadalem. Tak dobrze grał po drodze do finału, po prostu no koncert. I pamiętam jak dziś, trochę się z tego śmialiśmy, 2 ekspertów, Björn Borg i John McEnroe, no, czyli wiadomo światowe tuzy. Oni tworzyli swojego czasu taką parę, która walczyła między sobą, tak jak właśnie Federer z Nadalem. I oni powiedzieli, że nie, że to jest turniej Federera. To będą 3 sety, bo Federer gra koncert. Jak wszedł Nadal, słuchaj, z tym swoim świdrem topspinowym i grał go z premedytacją, przez karo w bok. Roger do tego biegał, wychodził ze skóry, jedna ręka, slice, strzał. No po prostu wybił mu Nadal. Tam wygrał kilka gemów. Został tak strasznie zbity Roger, że ci eksperci jakoś potem gdzieś zniknęli, nie było wywiadów po meczu, bo rzeczywiście przestrzelone były te opinie i chciałbym, żeby miała chociaż tak w połowie mocną rękę Maja, jak Nadal, żeby mogła tą francuskę gdzieś w te pelargonie tam, wiesz, wyganiać na Szkoda, bok. że nie będzie tak gorąco też, że Nie ta będzie tak pogoda się gorąco, zmieniła, właśnie, bo top spiny przy takim upale jednak odbijają się od tej paryskiej cegły jeszcze wyżej, trochę inaczej to wygląda. Trzeba będzie sobie radzić w innych warunkach. No i kluczowe jest to, żeby ten top spin tak
Już tutaj troszeczkę nawiążę do Igi Świątek, która dzisiaj grała też, no wiadomo, że gra topspin, żeby wylądował gdzieś jednak za linią kara serwisowego, bo jeśli to wyląduje w karze serwisowym, Chyba, że gdzieś krótki, sile taki ala krótki rażenia. cross. No chyba, że to krótki wtedy cross, tak, ale chodzi mi o ten topspin taki, że grasz jeszcze z takim marginesem błędu, jeśli chodzi o linie boczne, ale chodzi o to, żeby odsunąć rywalkę od linii końcowej, bo jednak jak ona będzie przy linii końcowej i dostanie piłkę, ten topspin, który odbije się w karze serwisowym, no to spokojnie sobie na piłkę wchodzi, czy forehandem, czy backhandem. Jak się odbije nawet metr, półtora za linią kara serwisowego. Zresztą jak ja pamiętam, jak się uczyłam, to już jest uczyłam kłopot, zagrań tak. topspinowych, to trener mi zawsze mówił, w ogóle postawił taką, nie wiem czy kojarzycie, ale tam na kortach tenisowych kiedyś były takie wielkie ławki, tak? Takie Tak, drewniane zwykle tak, z takiej tak. metody. To postawił mi taką ławkę na linii kara serwisowego i I chodziło o przez to, tą żeby, ławkę tak, trzeba żeby było to grać, było tak. wysoko i żeby wylądowało właśnie za linią kara serwisowego, bo wtedy to jest skuteczny topspin. Tak, I w dokładnie. ogóle jeszcze dodam od siebie, dla tych, którzy nie grają w tenisa, albo nawet dla tych, którzy grają, ale topspina nie próbowali, bo może wam się wydaje, że gracie topspina, ale to nie jest topspin. To jak trzeba popracować całym ciałem, jak trzeba popracować nogami, Jezus Maria, jakie to jest trudne fizycznie zagrać taki dobry topspin. No, nie wszyscy Niesamowite. wiedzą, że do topspina potrzebna jest koordynacja całego ciała. Tego się nie da zagrać z ręki, tego się nie da zagrać z samych nóg, bo bez podejścia nogami pod piłkę nie ma topspina, bez szarpnięcia samym nadgarstkiem przed ramieniem też tego topspina nie ma. Będzie to na pewno pojedynek bardziej wyczerpujący. Śmiem twierdzić, że jutro zobaczymy pojedynek dla Chwalińskiej najbardziej wyczerpujący z tego, co do tej pory widzieliśmy. Bo na tym etapie turnieju nie ma słabe uszy, nie ma takich faworytów, że mówimy, a tutaj 2 gemy i czy tam gładko wygrany mecz. Tutaj każda z nich ma swoją szansę życiową. Akurat w tym wypadku, w tym meczu, każda ma życiową szansę i francuska, i Polka wyskoczą ze skóry, żeby przejść do tego ćwierćfinału, no bo to jest taka historia. One doskonale wiedzą, że to się może na przykład długi czas nie powtórzyć. Taki scenariusz, wiesz, jak bajka, nie? Dla Mai, że wychodzi z eliminacji i gra o ćwierćfinał, no to wiesz, to jest rzeczywiście sen, który trwa i oby trwał jak najdłużej. Natomiast francuska też zapytana, tak jak powiedziałem wcześniej, o ten poziom turnieju, to ona mogłaby powiedzieć, no tak, no okej, no dobrze, no chciałabym, ale rzeczywistość mi na to nie pozwala. I tu nagle mamy 2, które zagrają o coś wielkiego. I to może być, słuchaj, wojna na wyniszczenie jutro. No tak, mam nadzieję, że ta regeneracja u Mai dobrze przebiegała, ponieważ ona mówiła na konferencjach prasowych, że ma problemy z przywodzicielami, no ale to jest wielki szlem, trzeba zacisnąć zęby, ale jednak przechodząc przez kwalifikacje, no masz tych meczów w nogach sporo, nie oszukujmy się, ale podoba mi się to podejście. To jest wielki szlem, zaciskamy zęby, jedziemy dalej i tyle. Nie ma co narzekać, trzeba po prostu grać. Zajmiemy się za chwileczkę Igą Świątek. W międzyczasie prosimy o łapkę w górę, o suby, o komentarze pod programem. Pamiętajcie, że dyskusja merytoryczna ma bardzo duże znaczenie i to jest dla programu i dla nas też ważne, bo też w tych komentarzach czasami są uwagi, które są przydatne do prowadzenia programu i do kolejnych odcinków. Iga Świątek. Dzisiaj troszkę w takich minorowych nastrojach jesteśmy, bo tak, dzień miał być wesoły, urodziny Igi. No tak się składa, że ona chcąc nie chcąc na Roland Garros te urodziny ma. Pamiętam urodziny, bo nie, wiesz, to ciężko jest teraz, ja nie liczyłem tego, ale wiadomo, że kalendarz się zmienia jeden dzień w tył, w przód. Pamiętam takie urodziny, pierwsze podejście do wielkiego tenisa, grała z Halep w 4. rundzie, też miała urodziny i tam została zbita z tą Halep strasznie, bo to była 4. runda, wynik chyba 6-1, 6-1. Doszło do rywala. Albo nawet nie wiem, czy tam 1 gem nie był ugrany tylko. Gem albo 2. 2 gemy jej dajmy jej 2 gemy. Rewanż równo za rok miał miejsce na tym samym chyba korcie, w tej samej rundzie i też były 2 gemy, tylko w drugą stronę. Ten rewanż był okrutny, ale wracam do tych urodzin, gdzie tam ta Halep Igę nam zbiła bardzo mocno. To była co prawda też inna Halep, ale też zupełnie inna Iga. Przenosimy się w czasie do dnia dzisiejszego. Mamy Igę z zalążkiem powrotu do takiej formy, powiedzmy sobie, stabilnej, spokojnej.
Ja powiedziałem w jednym czy w drugim miejscu, że jeszcze nie było, nawet biorąc pod uwagę Madryt i Rzym, to co się działo wcześniej, że jeszcze nie było takiego naprawdę solidnego sprawdzianu, takiego meczu, szukam z Osaką na przykład. Pamiętasz ten mecz, gdzie z meczboli wyszło, gdzie tam było bardzo wysokie prowadzenie. Iga grała świetny tenis, optymalna forma fizyczna, psychofizyczna fenomenalna, uderzenia też. Osaka w ogóle dzień konia, tak się mówi w żargonie. I ona to wygrywa potem turniej. Takiego sprawdzianu nie było. Były mecze lepsze, gorsze, rywalki, tak jak mecz z Pegulą, czy właśnie z Osaką. Ja ich nie brałem tak na poważnie, że to były jakieś wielkie sprawdziany. Iga grała bardzo poprawnie. I tak pomyślałem, że ten pierwszy duży sprawdzian, który miała za sobą nie do końca udany mecz ze Svitoliną, bo to było dobre spotkanie. To był dobry mecz. W innych warunkach, trochę wilgoci, wieczorem, bez tego agresywnego topspina, aż tak korzystnego dla Igi na takim korcie, ale była walka, było bieganie. I tak pomyślałem, że w kontekście wielkiego szlema, kiedy musisz wygrać 7 spotkań i zawsze jakiś kryzys się trafi i zawsze się trafi jakaś bardzo dobra zawodniczka po drodze, to ten jeden sprawdzian ze Svitoliną dla mnie osobiście to było trochę za mało. Jakby było więcej takich spotkań, wiesz, na żyletki, kiedy trzeba byłoby walczyć, wydzierać to zwycięstwo przy pomocy takiej spokojnej gry, opanowania, ale na najwyższej jakości, poziomie, to wydaje mi się, że to by była też inna Iga. Dla mnie osobiście było za mało grania. Oczywiście ktoś powie, no tak, były porażki, tak? Nie dochodziło do tych końcowych faz, bo były porażki, ale te porażki były wkalkulowane w zmianę trochę taką tenisową Igi. Nie spodziewaliśmy się, że ona wygra Rzym, że wygra Madryt, bo to byłoby trochę Spodziewaliśmy się, że będzie nienormalne. progres, ten progres Że był będzie, widoczny. że będzie progres, tak. I właśnie dla mnie, patrząc na dzisiejszy mecz, trochę tego Kasus Dżokowicza, gdyby zagrał kilka meczów więcej, w ogóle żeby zagrał więcej, żeby zagrał jakiś turniej, 1, 2, bo on praktycznie z marszu przystąpił. I to nieogranie w meczu z Fonseką było widoczne. I dzisiaj też, kiedy presja urosła, kiedy już poziom ćwierćfinału gdzieś tam na horyzoncie jest, to wydaje mi się, że trochę... Oczywiście to nie jest główna przyczyna, żeby było jasne, bo o tym będziemy zaraz rozmawiali, ale właśnie takiej walki, takiej na noże, takiej wiesz, gem za gem, trzeci set, jakaś siódemeczka z przodu, tego mi trochę brakowało. Jak ci się wydaje? Nie wiem, tak wiesz co, jak sobie myślę o wielkich szlemach, to sądzę, że też te mecze właśnie takie bliskie, no często zdarzają się właśnie od 4. rundy gdzieś, że faworyci, faworytki przechodzą przez ten pierwszy tydzień, czasami lekko i ten trudny mecz zdarza się w 4. rundzie i tego trudnego meczu spodziewałam się dziś. No nie sądziłam, że ten drugi set się potoczy tak, jak się potoczył. Tak jak sobie rozmawialiśmy jadąc na ten program, że jednak gem przy 4-3, kiedy Iga zdobywa przełamanie i później bardzo szybko, no można chyba śmiało powiedzieć, oddaje gem serwisowy, bo tam Kostiuk praktycznie nie musiała dużo robić. Oddaje gem serwisowy. Jakby widać było, że jest ten tenisowy hebel tak zwany, czyli że trochę się Iga usztywniła. Tak jak początek tego meczu był niezły. No to umówmy się, to nie był jakiś najwyższy poziom, jaki widzieliśmy w Paryżu, bo panie obie widać było, że czują stawkę tego spotkania na rakiecie. Natomiast był niezły początek z obu stron i ten gem po przełamaniu, no taki zdecydowanie słabszy i to było niepokojące. I ciebie chciałam zapytać, jako zawodnika byłego, no jakie są sposoby, żeby radzić sobie z takim heblem? Bo każdy to ma czasami. Tak, zacznijmy od tego, że to jest rzadko poruszany temat, bo się mówi, o stres, no każdy ma stres. To kiedyś pamiętam, Pete Sampras pytany o stres, powiedział, ja stres mam zawsze, szczególnie na początku turnieju, kiedy nie za bardzo wiem, czy to wszystko funkcjonuje. Jak przejdę rundę 2, nabiorę pewności. Serena Williams też mówisz, dla niej najtrudniejsze były pierwsze rundy, czasami trudniejsze niż finał. Dokładnie to samo. No, starsi widzowie nasi pamiętają, był taki tenisista, świetny perfekcjonista Ivan Lendl i on mówił, że on się boi pierwszych rund. On się najbardziej boi tych, których nie zna. Bo tych, których zna, no to ma rozpracowanych. Natomiast wracając do stresu i tego pytania, są 3 rodzaje tak zwanego hebla. Tenisiści wiedzą, że hebel chodzi o stres. Pierwszy hebel to jest od pasa w dół.
nie możesz biegać. Ręka fajnie chodzi, wszystko niby tu naoliwione, ale z bieganiem jest ciężko. Przypomnij sobie, był taki moment słabej gry Igi na Bliskim Wschodzie, na cemencie, gdzie ona fajnie grała z ręki, natomiast w jakiś dziwny, znany sobie tylko sposób nie biegała dobrze na boki. Ile było takich komentarzy, które mówiły, przecież ta piłka w zasięgu, metr przeleciała obok niej, ona nawet nie pobiegła. I to był ten rodzaj stresu. Drugi stres od pasa w górę. Nogi biegają, wszystko jest fajnie, ręka z drewna. No nie słucha się nic w ogóle. To jest taki rodzaj hebla, który przechodzi na zawodnika w trakcie meczu z treningu. Bo trening przedmeczowy, jak tam wszystko chodzi pięknie, piłeczka się słucha, to możesz po 15 minutach powiedzieć, dobra, jest okej, 2 serwisy, schodzę. Tak Roger w Paryżu się przygotowywał. Ja chodziłem na jego treningi specjalnie, żeby zobaczyć, jak Wie, że czuje piłkę tego Tak, dnia. on pograł cyk, pobiegł sobie truchcikiem takim, wiesz, delikatnym, 2 wolejiki, smeczek, zaserwował, mówi top, ja schodzę. Rafa, 3 korty dalej, 1,5 godziny. Piłowanie, bo jak Rafa nie zagrał stów, wiesz, w kwadracik, to był chory. I tak to wyglądało, ale ten hebel właśnie, kiedy kończysz trening i mówisz, kurczę, ja źle gram, ja nie czuję piłki. Ty już musisz zejść, bo wchodzi następna para po 30 minutach i ty z tym heblem treningowym... Czekaj, bo to jest ten drugi hebel, czy też Nie, czy to jest już ten trzeci hebel? Głównie to jest hebel ten od pasa, w górę. To jest ten hebel numer 2. I ty z tym heblem zabierasz go do plecaka i wchodzisz na mecz. I straszne jest to uczucie, bo od pierwszej piłki, którą podajesz, myślisz sobie, rany boskie, co to będzie? Przecież ja mam tylko tu 5 minut, jeszcze wielka publiczność. Jaka by ona nie była, to ty już nie myślisz o publiczności, tylko myślisz, trafiłem, nie trafiłem, Boże, znowu krzywo, znowu coś. I wiesz, i jak zaczniesz w ten sposób mecz, no to powiem ci, to jest straszna męka. Tak, gdzieś tam czasami w trakcie meczu widać, że coś puszcza. To Tak, nie, zwykle jest tak, tak. że jest nawet jedno zagranie, które poczujesz oczywiście. i jesteś w stanie wyciągnąć Jest ten mecz. jeszcze tak hebel mówiąc numer 3. kolokwialnie. Jest Czekam. hebel numer 3. To paraliż we wszystko. Masz hebel od pasa w dół i od pasa w górę. Czyli nie grasz praktycznie nic, bo czujesz się i wyglądasz nawet dla swoich bliskich jak Pinokio, któremu się nic nie zgina. Jesteś z drewna, serwisu nie ma, siłujesz się na jakieś warianty, jesteś przerzutowcem, chcesz biegać do siatki, no bo też po głowie chodzą jakieś dziwne myśli. Stary, pradawny wręcz sposób na pozbycie się tego hebla od pasa w dół. Biegać. Jak pojawi się pot, ty nawet musisz się narazić wtedy na prowadzenie takich ciężkich wymian, danie przeciwnikowi inicjatywy, niech cię gania, wiesz, jak ten pot zacznie kapać, no to mówimy wtedy, zardzewiały był, ale się rozbiegał, naoliwił, jest okej. Natomiast ten hebel w rękę, który cię łapie, to też polega na tym, że trenera rola jest podpowiedzieć takie warianty, o których trener wie, że one zafunkcjonują mimo największego stresu. Czyli na przykład jeżeli my ustalamy między sobą, ja mówię, Justyna, będziesz dzisiaj grała serwis volley, bo tam ta dziewczyna gra tak świetny przerzut, że na przerzut to ona cię zamorduje. I w tym momencie ty robisz to, co ja cię proszę jako trener, ty biegasz w serwis volley, ale ja widzę, że nic się nie układa, że rękę masz drewnianą i mówię, Justyna, słuchaj, plan do śmietnika, cofaj się za linię końcową 3 metry i grasz rzeźbę. Ty mówisz, zwariował, przecież umawialiśmy się, że nie gramy z nią na przerzut i wiesz, i te klapki, te wszystkie te takie zapadki w głowie, one się zmieniają. Ty jesteś posłuszna, no w cudzysłowie jesteś posłuszna, że grasz tak jak ja chcę i zaczyna to funkcjonować. Znając mnie, grałabym na złość, wiesz? No, ale to grałabyś też przeciwko sobie trochę, No wiesz, tak, musisz tak, mieć wiadomo. zaufanie, no mówimy już, rozmawiamy o takich boksach, wiesz, no poważnych. No. Ale przypomina mi się właśnie, bo oglądam teraz dokument o Serenie Williams, dlatego też przywołuję ją trochę, bo mi się dużo rzeczy odświeżyło i przypomina mi się, jakie ona miała podejście, kiedy jej nie szło w meczach, bo były takie mecze, że przecież siostry Williams sobie miały takie mecze, że absolutnie. liczba niewymuszonych błędów była niebywała i ona zawsze miała taki sposób, którego nauczył ją tata oczywiście, wrzuć jak najwięcej piłek w kort. I jak ona się przełączała na ten taki tryb, wrzuć jak najwięcej piłek w kort, to mówi, że kilka minut jeszcze to nie wychodziło, ale z jakimś czasem, jak zaczynała właśnie grać jak najwięcej piłek w kort, to zaczynało wchodzić, a później, jak już czujesz, że wchodzą te piłki w kort, to możesz dołożyć siłę.
do tej rotacji, tak? Bo zwykle, żeby weszła piłka w kort, no to grasz po prostu bardziej pod górę z większą rotacją, bardziej bezpiecznie. I to jest właśnie dobrze, że wspomniałaś, że nawet taka mistrzyni jak Serena Williams, która Też miała hebla. No. miała hebla i jeżeli papa Williams nakazał stanowczo granie wolniej pod górę, to przecież jeżeli ktoś trochę się zna na tenisie, to wie, że to jest taktyka przeciwko charakterowi zawodniczki. To jest przeciwko jej takiemu tenisowemu DNA. Ale ponieważ jest to w tym momencie jedyna droga do odwrócenia losów meczu, czyli wejścia na takie obroty, bo uderzenia, to jest taka stara tenisowa prawda, uderzenia mocnego nikt ci nie zabierze i ty nie zapomnisz, jak to się robi. Tylko są dni lepsze, gorsze, gdzie czegoś brakuje, nóg, jakiegoś timingu i właśnie poprzez ciężką pracę, taką jak mówimy, rzeźbę w żargonie tenisowym, możemy sobie właśnie wypracować, wybiegać, rozluźnić się, no bo wiadomo, jak jest stres, no to ciało sztywne, nie ma w mięśniach powietrza i jesteś jak ten rzeczony Pinokio. Natomiast właśnie taką pracą się trzeba rozbiegać, to uderzenie wróci, bo z reguły jest tak, że jak ten hebel mija, to zawodnik ma świadomość jeszcze większą swojego ciała, swoich możliwości, że on z takich problemów może właśnie dzięki takim metodom wyjść. Słuchaj, mam tu ciekawą informację, bo od widzów oni się domagają bardzo mocno, żebyśmy poświęcili chwilę nad analizą serwisu Igi Świątek, to co się działo w tym meczu, bo to jest wbrew pozorom bardzo ważny element. Były próby, właśnie zacznijmy od tego. Iga to był jeden z meczów, gdzie poszukiwanie wariantu, który zacznie działać, ja nie widziałem takiej ilości rozwiązań, bo bardzo często jest tak, że w meczach z jej udziałem trzy próby poszukiwania dobrego wariantu, czy do jedynki, czyli tego pierwszego serwisu, czy do drugiego bezpiecznego mają miejsce. A tutaj ja miałem wrażenie, że tych poszukiwań było naście nawet, wiesz, w trakcie całego meczu. Słuchajcie, tak jeśli chodzi o serwis, bo ludzie pytają o serwis, na pewno jest tam jakaś praca wykonywana, żeby ten serwis zmienić. I też widzieliśmy, jak to wyglądało na przykład u Aryny Sabalenki. No teraz pewnie niewielu pamięta, że popełniała podwójne błędy serwisowe z seriami, że to było kilkanaście podwójnych błędów w meczu. I ta praca nad serwisem, ja myślę, że to jest, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to jest chyba najtrudniejsze uderzenie do zmiany, bo tu się tyle rzeczy musi złożyć, jakby jeśli chodzi o timing, jeśli chodzi o ruch ręką, rakietą, ugięcie nóg w odpowiednim momencie, wyjście z tych nóg, wejście w kort, do tego wyrzut, który musi być w odpowiednim miejscu. No, naprawdę, to jest bardzo dużo rzeczy i pamiętam, że nawet Iga mówiła, że zastanawia się, jakim cudem Carlos Alcaraz jest w stanie zmienić ruch serwisowy kilka razy podczas sezonu, a ona ma z tym taki problem. Widać, że próbuje coś zmieniać, bo ten łokieć jest inaczej odprowadzany na pewno, a też jak ja próbowałam coś zmieniać w tenisie, albo jak ja próbuję coś zmieniać w tenisie, to w pewnym momencie, no tak, starego już nie ma, nowego jeszcze nie ma, już chyba ostatnio o tym mówiliśmy, że to jest bardzo trudny moment i ja myślę, że to jest taki moment trudny dla Igi, jeśli chodzi o serwis, że on raz funkcjonuje lepiej, raz funkcjonuje gorzej. Jeszcze widać, że nie potrafiła przy tym nowym ruchu, mam wrażenie, że nie potrafi jeszcze takiej siły włożyć w to uderzenie, jakie czasami widzieliśmy u Igi. Bo te serwisy są po prostu słabsze niż w przeszłości, jeśli chodzi o siłę. Tak. Ale też to zgranie tego i żeby właśnie ta siła była odpowiednia, to nie jest prosta sprawa. No Coco Gauff jest kolejnym przykładem na to, że to nie jest łatwe. A propos serwisu, bo to jest tak, serwis jako element do nauki jest względnie, jeżeli masz pomysł na to, jeżeli zawodnik jest w miarę elastyczny, ma dobrą koordynację, to nie jest to wielką sztuką wprowadzić zmiany, bo już mówię dlaczego. Dlatego, że jest to element statyczny. To jest element, który nie ma bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem, ty stajesz i serwujesz we własnym rytmie, nikt cię nie goni, jak już zegar przestanie tykać, te 25 sekund. Tak, ale wiesz, jak zaczynasz zmieniać serwis, powiem ci na moim przykładzie, może ty tak nie miałeś, ale zaczynasz zmieniać serwis i nagle ten cały timing, ta cała układanka, to się sypie, jak domek z kart, że po prostu kiedy zmienisz nawet odrobinę ruch ręką, no to wtedy już tak, no i wyrzut musisz zmienić, i to ugięcie nóg musisz zmienić, a jak tylko zmienisz ruch ręką, ale reszta zostanie, bo jest taka zautomatyzowana i na przykład w ważnym momencie meczu jednak korzystasz z tego automatu, ale ta ręka już idzie inaczej,
no to nie może wyjść tak dobrze, jakbyś chciał. To fakt. Ja też zwróciłem parę razy, bo z różnych ujęć mamy spojrzenie na serwis. Bardzo fajna taka podglądowa kamera, która jest ustawiona wzdłuż linii końcowej, która pokazuje troszeczkę tak, jak ktoś liznął odrobinę biomechaniki, to wie doskonale, o czym mówię. Ułożenie stóp i kolan i potem to wejście poprzez biodra jest jak dla mnie troszkę za pasywne, bo patrzymy na ułożenie stóp Igi i czujne oko kamery wyłapuje taki moment, że w momencie, kiedy ona idzie w górę, to wybija się z takiej pozycji stóp równolegle ustawionych do linii, nawet z lekką tendencją, jeżeli chodzi o czubki butów, te czubki są lekko wycofane. One nie są w stronę siatki, tylko one są w stronę tylnej plandeki. Jak będziesz miał okazję, to zwróć sobie uwagę na ten element, bo to jest ważne. I ja też mam bardzo często wrażenie, że jak Iga ma w głowie wariant taki bardzo agresywny serwisu, czyli szuka powyżej 180 i chce być taką zawodniczką zaczepną, czyli serwuje powyżej 180, z założenia return krótki, wchodzę i dyktuję warunki. Ciężko jest jej pójść za tym serwisem, bo właśnie to ustawienie, ten skręt, ten układ taki, przecież pamiętajmy, że to są dwa pivoty, zaczynają biodra, potem idą barki. Jeżeli to wszystko jest nie pod tym kątem ustawione, to Iga bardzo często po lądowaniu, bo ona idzie szybko w górę dynamicznie, spada na ziemię i czasem mam wrażenie, że jak oparzona ucieka od razu 2 kroki do tyłu. I teraz jeżeli ja w założeniu chcę serwować powyżej 180, no to muszę mieć w głowie już ideę, myśl przewodnią, że ten serwis jest po to grany, że dostanę krócej. To już nie mam prawa się cofać. Nie mam prawa się cofać. A jeżeli ona wykonuje ruch tył i potem idzie w przód, to te piłki, które są do zabicia ewentualnie, one są troszkę trudniejsze. Ona sobie daje z nimi radę, bo tym westernowym chwytem to zawsze gdzieś tam zawinie spod spodu. Natomiast bardzo często sobie utrudnia w ten sposób życie. I teraz dzisiejszy mecz pokazał jedną ważną rzecz, że plan był na spokojniejsze granie z głębi, bo to już wiemy, nie od dziś, od paru tygodni widzimy, że jednak hiszpański trener to wszystko tonuje i stara się taką zasadę wprowadzić budowania spokojnie wymiany, satysfakcji z dobrze rozegranego punktu. Natomiast planu serwisowego, takie miałem wrażenie, nie było, bo z taką przeciwniczką jak Kostiuk już po pierwszym gemie było widać, że Kostiuk każdy drugi krótszy serwis będzie wchodzić z maksymalnym ryzykiem. No może nie każdy, ale większość. I potem summa summarum, nie wiem czy zauważyłaś, było kilkanaście ważnych punktów, gdzie dostała Iga kontrę ze względu na to, że serwis poleciał, uwaga, 117 na godzinę. No tak, bardzo były jakby, jeśli chodzi o siłę, słabe te serwisy jak na Igę, też te kierunki tam nie do końca się zgadzały. No to też pewnie wynika z tego, o czym mówiliśmy, czyli z tego, że po prostu cała była usztywniona. Ona też o tym mówiła na konferencji prasowej, więc to nie jest żadna tajemnica, ale no Iga doskonale wie, nad czym ma pracować, bo to też jest tak, że ludzie myślą, że no tak, z takim serwisem to nie ma czego szukać, bla, bla, bla. Jak czytam te komentarze czasami, i co, i Iga, myślicie, że nie ma tego świadomości? Przecież ona nawet powiedziała że ma, ostatnio, pewnie. że zastanawiała się nad zatrudnieniem nie tylko jednego trenera, ale może nawet kilku, więc być może ktoś do tego sztabu jeszcze dołączy i być może będzie to ktoś specjalizujący się w serwisie, aczkolwiek wydaje mi się, że akurat Francisco Roche ma taką wiedzę, że pewnie i ten serwis będzie potrafił poprawić, ale no to jest bardzo krótka współpraca, tak? No jest krótka współpraca. To raptem parę miesięcy. Jak się zaczyna taki hebel, to też trudno czuć się pewnie na korcie, nawet wiesz, jeśli chodzi o tę współpracę na linii trener-zawodniczka, zawodniczka-trener. Ja tak sobie myślę, że czasami brakowało mi może jakiejś większej reakcji ze strony Francisa z trybun, bo tak patrzyłam na to i ja wiem, że jakby zawsze w boksie jest tak, jak zawodniczka chce, czyli nie chcę, żeby mówili, nie mówią, chcę, żeby mówili, to mówią, ale czasami chyba trzeba powiedzieć dosadnie, żeby ktoś się jeszcze wziął do roboty, bo mecz jeszcze nie jest przegrany, bo ja miałam wrażenie, że Iga już nie wierzy w to, że może odwrócić losy rywalizacji w drugim secie. Że czuła się po prostu tak spięta, że warto by było ją
wiesz, jakoś wyrwać z tego transu, z tego spięcia, tak? Jakiś bodziec, Jakiś bodziec taka był ostroga właśnie trochę, tak, mówiąc w z cudzysłowie. zewnątrz i akurat Roach jest taką osobą, która pewnie potrafi doskonale wie, w którym momencie, nie że jakoś agresywnie, ale tak, właśnie, może jeszcze ale czasami, te rewiry jeszcze może mu są troszeczkę właśnie nieznane, bo to cały czas, no dlatego mówisz, to żeby świeża to wszystko współpraca i on pewnie poznać. też będzie wiedział na przyszłość, kiedy to zrobić, ale przypominają mi się słowa Darii Kasatkiny, która była pytana kiedyś o to, jak trener właśnie, mówiąc delikatnie, ochrzanił ją na korcie. Jak ona się z tym czuła. No powiedzmy sobie szczerze, no to nie były takie słowa jak ojca Leili Fernandez do Kanadyjki, ale no po prostu był taki moment, że właśnie i ona powiedziała, że on mnie obudził, on wyciągnął mnie z takiego letargu, gdzie nic mi nie szło, ja się skupiałam tylko na kolejnych zagraniach, które mi nie wychodziły. Ja tego potrzebowałam w tym momencie. I tak sobie pomyślałam, bo ostatnio sobie właśnie czytałam ten wywiad z Kasatkiną, bo komentowałam jej mecz z Aryną Sabalenką i tak sobie pomyślałam dzisiaj oglądając Igę Świątek, że może jej też by się taki moment przydał w tym meczu. Bo tak już wszyscy zmierzali, jakby się wszyscy pogodzili z tym, tak, że no nie idzie, nie będzie szło trudno, i koniec. Tak, nie możemy a nic jakby zrobić, w tenisie faktycznie. nie takie mecze się odwracały. Tak, akurat jak już jesteśmy przy sprawach właśnie takich trochę związanych z psychiką na korcie, Anna Szul 4912 zadała pytanie, ważne, można się nad nim nawet trzeba pochylić. Czy uważacie Państwo, że Igę kolejny raz po prostu zjadły nerwy? Sama wyraźnie wytłumaczyła w wywiadzie pomeczowym, co działo się w jej głowie. No rzeczywiście te wywiady takie, no, wydaje się szczere do bólu i zawodniczka sama źle się z tym czuje. Z tymi nerwami, czy ją zjadły, wiesz, no patrząc na to, jak reagowała na niepowodzenia, bo są zawodniczki, które na niepowodzenia reagują właśnie dobrze, to je pobudza, to je może właśnie przy pomocy jakiegoś impulsu z boksu, albo same są na tyle mocne psychicznie, że same znajdą jakiś bodziec, same coś wymyślą. A tutaj niestety wydaje mi się, że to Iga trochę przegrała sama ze sobą, bo te dwie sytuacje, 4-3 i serwis, 5-4 i serwis, czyli zamykasz seta własnym podaniem. I jeżeli w takim gemie nie wygrywasz punktu, a w poprzednim tylko 1 i bilans jest 1-8, to są dwa scenariusze. Bo robi się po 5, sprawa jest otwarta. To nie jest set zamknięty, to nie jest mecz przegrany, a zobacz, co się wydarzyło. Co się wydarzyło? Wydarzyło się 7-5 i potem lawina. Coś w głowie... Zjadły nerwy, no to jest takie, wiesz, ale coś w głowie było ewidentnie na pewno nie tak. była tak spięta, no skoro sama o tym mówi, no to możemy spokojnie stwierdzić, tak, zjadły ją nerwy. Zresztą no widać to po jakości tenisa. Wiemy doskonale, że Iga potrafi grać z dużo większą jakością, więc no trudno, nie było tutaj kontuzji, nie było urazu, więc no tak, no zjadły ją nerwy. No. Skoro ona to wie, no to my też możemy to absolutnie otwarcie powiedzieć, że stawka była wysoka, że też no, Iga wie, że jest królową Rolanda Garrosa, że ta presja z zewnątrz jest duża, ale też my wiemy, jaka jest Iga, ta presja od Igi jest największa i no, ja wiem, że my dużo mówimy o hejcie w internecie, ale chciałabym jeszcze raz powiedzieć, że jakby ludzie kochani, ta dziewczyna już sama siebie, prawdopodobnie znając jej perfekcjonizm, skopała za ten mecz 100 razy bardziej niż jeszcze te komentarze, więc dajmy spokój z tymi komentarzami takimi no hejterskimi, okropnymi, bo już kilka przeczytałam, nawet jeden z psychologów sportowych wrzucił kilka komentarzy po tym meczu. Nie wiem, no ludzie, nie wiem, jak ja czytam komentarz, że ta dziewczyna przed 2 lat już nic nie osiągnęła. A co jest osiągnięciem w tenisie w takim razie? Ja się pytam. Bo to jest dziewczyna, która jest cały czas w ścisłej czołówce. A wiesz, a jakby przypominając sobie tę Serenę Williams, o której oglądam ten dokument, bo cały czas będę do niej wracać, bo jednak to jest wielką mistrzynią, więc dążymy oczywiście do tego, żeby Iga była równie wielką mistrzynią, bo też wielką mistrzynią jest, natomiast do Sereny Williams, jeśli chodzi o liczbę wielkich szlemów, wiadomo, trochę brakuje. No przecież to jest tenisistka, która wypadała z setki i wracała, tak? I ile jest takich przypadków? Zheng Qinwen przecież pokonana przez Maję Chwalińską. Mistrzyni olimpijska, to powinna się zapaść pod ziemię. A my po prostu jesteśmy załamani, że i jeszcze hejtujemy Igę Świątek, że ona od 2 lat nic nie osiągnęła. No jak mnie to irytuje, niebywałe. Tak, to jest, wiesz,
taki temat rzeka i na dyskusję, co jest, bo to też często pytanie pada, co jest tym takim tenisowym sufitem Igi? Czy ona doszła do swojego sufitu i teraz tego sufitu się gdzieś tam stara trzymać, czy spadła poniżej takiego poziomu, do którego nas przyzwyczaiła i bardzo jest jej z tym źle, bo dzisiaj kilka razy tak spojrzałem jej... Wybieram opcję B. Tak, kilka razy spojrzałem jej tak, o ile da się spojrzeć głębiej w oczy. Bardzo była taka, jakby to powiedzieć, i żeby nikogo nie urazić, niezadowolona, nawet trochę zniesmaczona tym, co prezentuje na korcie. To jest taki rodzaj, moim zdaniem, wiesz, samo niezadowolenia, bo pamiętajmy, że to, co ona robiła w przeszłości, to tenisowe ego jest bardzo wysokie. To jest bardzo wysokie. I teraz jeżeli ktoś spada z tego, nazwijmy to, piedestału, z tej jedynki, nie wygrywa turniejów tak jak kiedyś wygrywał, walczy podwójnie. Walczy sama ze sobą i walczy z rywalkami. Ciężko jest wygrać taką podwójną walkę. No nie chciałbym być jakoś wybitnie złośliwy, ale też przeczytałem dzisiaj kilka takich komentarzy, że ten team, odkąd pojawił się Hiszpan, bardzo widać takie rozróżnienie na rolę, że Roach się zajmuje stricte tenisem, Ryszczuk się zajmuje bieganiem, no i jest jeszcze Daria Abramowicz, która zajmuje się psychiką. I teraz widziałem już dzisiaj po meczu takie, no muszę cię o to zapytać, bo mnie to męczy. Laurka, czy ocena wystawiona Hiszpanowi, tu się zgadzam z tobą 100%. I jeszcze tego nie możemy, tak wiesz, powiedzieć 6, tak jak w szkole, 5, super jest, bo są na rozbiegu. Ryszczuk z tym bieganiem jest dla mnie troszkę to niezrozumiałe, bo czasami nie biega tak, jak ja bym chciał, jak ja bym to widział. Ale to wszystko chyba jest w głowie. I teraz pytanie, czy jednak większej trochę pracy nie trzeba zrobić, żeby ona znowu miała większą wiarę w siebie. Bo wiesz, że tu nie pomoże nawet najlepszy trener, tu nie pomoże najlepszy specjalista od fizjoterapii. To żadne przygotowanie fizyczne Ale z całym nie szacunkiem pomoże. nie pomoże tutaj psycholog, bo żeby mieć większą pewność siebie, to po prostu trzeba wygrywać więcej meczów. W tenisie tak jest. Im więcej meczów wygrywasz, tym większą pewność siebie masz. No to Aryna Sabalenka Justyna, czy Jelena czekaj, Rybakina są świetnymi przykładami. Ja uwielbiam z tobą dyskutować, tylko że Ale mówisz mi o pewności siebie, tak? nie, Teraz. pewność siebie buduje głowa, wierzy wierzy w to, co zadał trener. Trener zadał plan, gramy spokojnie, gramy pewnie, nie strzelamy po płotach, tak jak to było pod koniec kariery z Fisetem. Już oznaki tego dobrego grania są. I w tym momencie, jak ja widzę... Ale nie ma chyba takiej stabilizacji jeszcze. Stabilizacji nie ma, Tak. ale też widać, że Iga trzyma do pewnego momentu to ciśnienie z założeniami takimi trenerskimi, że gramy bezpiecznie, budujemy akcję. I tak jak dzisiaj nagle robimy 2 kroki w tył i zaczyna się takie granie, gdzie powiem punkty tak. uciekają jak wiesz, no TGV, bo jesteśmy we Francji. Tak szybko jak ekspres uciekły punkty. Skończyło się granie bezpieczne. Patrzę na Igę, nie wierzy w siebie, że ona podoła temu założeniu trenerskiemu. I tutaj właśnie się zastanawiam, no przecież kiedyś było jak skała mentalnie. Mentalnie nie było w stanie nic ją ruszyć. Ale wtedy też pracowała z Darią Abramowicz, pamiętaj. Cały czas. No No właśnie. właśnie. To co, Daria przestała mieć mechanizmy wpływu na Igę? Nie jest w stanie oddziaływać Ja myślę, na że nią? jesteśmy za daleko od tego teamu, żeby Wiesz, stwierdzić ale- jednoznacznie, bo wiesz, no na pewno Okej, Iga ma okej. narzędzia, tak, ale to ona jest na korcie ostatecznie, tylko tak? że pamiętaj, bo ludzie, wiesz, komentarze są takie, to co tam się zna na psychologii. Ja się znam na tenisie, ja widzę, co się dzieje na korcie. I na podstawie tego, co jest na korcie, mam ochotę i wydaje mi się, że wiem, o czym mówię, że ten element tej łamigłówki jest tym ogniwem w tym momencie najsłabszym, bo nawet przegrywając 6-1, to się mogło wydarzyć, ale ja bym chciał, żeby Iga grała tak jak grała w poprzednich rundach, tak jak grała połowę pierwszego seta, cały czas cierpliwie, żeby mi, w Też cudzysłowie, bym czyli chciała. jej, nie uciekał mecz tak jak uciekł. Bo jeżeli ja patrzę na tabelę i widzę 22 minuty
set numer 2, który uciekł do 1 i tak na dobrą sprawę I uciekł też błędami, bo i to uciekł nie oszukujmy błędami, się. a tych błędów miało nie być. I mieliśmy podstawę sądzić, że one już gdzieś tam odeszły. Niech ona, bo to jest tylko sport, tylko tenis. Ona może przegrać 6-1. No bo są ludźmi i jeżeli by grały każdą piłkę po 15 razy, 20 razy nad siatką i statystyka byłaby taka, że to Kościuch wygrywa 20 takich wymian, a Iga 2, no to Iga zejdzie mokra, zmęczona, wiesz, skurcze ją będą łapały. Wynik wysoki, ale zrobiła to, co trener chciał. Tak, ja słuchaj, Nie wiem, chciałbym usłyszeć dyskusję między Roczem a Igą po meczu, bo trener, który, tak jak ja też twierdzę, że on za spokojny jest, że on tam siedzi, powinien wstać trochę, wiesz, trochę nawet pomachać rękami, krzyknąć głośniej, może nawet po hiszpańsku coś powinien tam vamos jakiś krzyknąć, jak to robił za czasów, kiedy siedział u Rafy w boksie, bo przeszli obok meczu. To trzeba powiedzieć. Mieliśmy pretensje czasami do Darii, do Ryszczuka, że oni tak właśnie przed szereg wychodzą, że dopingują, że krzyczą, że podpowiadają, a Fiset siedzi cicho. Dzisiaj, wbrew pozorom, właśnie takie zachowanie, kto wie, może by, czy Daria gdyby wstała wkurzona tym, co widzi na korcie, że Iga się, nie wiem, nie trzyma planu, Ryszczuk to samo, jakby oni wstali i ale wiesz, zaczęli... co mi się wydaje, że ona próbowała się trzymać planu, oni wszyscy widzieli po prostu, że to nie wychodzi, ale No, co do ale- Rodzia też, wiesz, przypominają mi się słowa Kim Clijsters, która mówiła, że każdy trener jest też bardzo dobrym psychologiem, więc on też na pewno ma jakieś narzędzia, które z Igą omawia, no ale ostatecznie jesteś na korcie sama i ostatnio w tych trudnych meczach, no, był problem u Igi z dźwignięciem tego, ale wiesz co, widzę taką zmianę, Mhm. że teraz otwarcie o tym mówi. I to jest też dla mnie ważne. No Jak tak, ja bo posłuchałam konferencji były prasowej z komentarze, Igą że teraz, skupiona na sobie i tak dalej. Teraz otwiera się albo troszkę, czasami fakt. też nie widziała jakby ile błędów aż popełniła, że mówiła, że rywalka grała tak super, a jakby nie potrafiła złapać takiego dystansu. Natomiast dzisiaj jak słuchałam, oglądałam konferencję prasową z Igą, to widziałam taką zmianę, że ona naprawdę widziała, co się w tym meczu wydarzyło, że była spięta i że dlatego tak słabo zagrała. Na pewno będą szukać narzędzi na to, żeby... wiesz, przywołam ci przykład zupełnie innego sportu. Ireny Williams. Nie, nie tym razem. Nie tym razem. Zupełnie okej. inny sport, który również kocham, łyżwiarstwo figurowe i sytuacja z Igrzysk Olimpijskich. Pewnie jeśli ktoś pamięta jakieś nazwiska z Igrzysk Olimpijskich zimowych, to pamięta Lid Sivon i pamięta Ilię Malinina. O tak. Ilia Pewny Malinin, kandydat do złota. Dobrze mówię, gościu, który nie przegrał z nikim tak? Nigdy. przez ponad 2 lata. No tak. Ponad 2 lata. Który bił ich po prostu o setki punktów. Mhm. Nawet tych najlepszych. I gość wychodzi i później mówi, że jak on stał na tafli i czekał, aż się włączy jego muzyka, Nogi mu się trzęsły. przez jego głowę przechodziły miliony jakichś najczarniejszych myśli, scenariuszy, które w ogóle nie wie skąd się wzięły w jego głowie. Absolutnie nie potrafił ich wyeliminować. Nie potrafił ich odsunąć. Gościu, który dominuje, który ma taką przewagę, że nawet gdyby on pojechał średni program dowolny, To i tak byłby złoty. to i tak miałby złoty medal. Ja I on oglądałem jego program. spada w ogóle z akurat. podium. Kilka Tak, razy tak. leży na lodzie, tak. więc jakby jest nam bardzo trudno wcielić się w rolę zawodowego sportowca, który odczuwa taką presję. Presję z zewnątrz i presję, którą nakłada sam na siebie. A im większym jesteś perfekcjonistą, tym trudniej pewnie sobie z tym poradzić. Ale muszę jeszcze raz, bo to mi przyszło do głowy teraz, jeszcze raz muszę odbić piłkę, bo cały czas nie daje mi to spokoju. Łyżwiarz figurowy ma ten 6-minutowy program, tak? On jedzie obowiązki, ma skoczyć taki skok i jak za pierwszą próbą pupą będzie szorował po lodzie, no to słabszy egzemplarz się nie podniesie, jeszcze 2 razy się przewróci, dowiezie program na takim miejscu nastym, entym. Natomiast w tenisie jest troszkę inaczej. Że masz czas. Mamy czasu dużo i teraz No ale widzisz, zobacz, w tym drugim secie ostatecznie nie było tyle Nie było, czasu. ale- bo to już ale- tak szybko uciekało. widzisz, nie dajesz mi skończyć. Czujesz, że gdzieś tutaj No bo widzę, szykuję że coś. coś mnie tutaj chcesz tak Słuchaj, jakimś hakiem. szykuję jedną rzecz, bo to mi nie daje spokoju. Rozmawialiśmy o heblach, rozmawialiśmy o stresie, góra, dół, całość. Pierwsze gemy z reguły to są właśnie te takie sytuacje stresowe. Im głębiej w mecz, tym sytuacja
się wyjaśnia, zawodnik albo się rozbiega, albo znajdzie pomysł na grę, albo mu rywal pomoże. Mówimy ile razy, pamiętasz, mówimy, wpuścił go do meczu. Piękne stwierdzenie, to wiesz, wpuścił go do meczu, bo szedł ze zwycięskiej ścieżki, zwolnił, albo tak jak w przypadku na przykład Marii Sakkari właśnie, gdzie nie wytrzymała tej presji, chciała się pokazać całemu światu i skarciła ją Chwalińska strasznie za to. A propos Igi, brakuje mi takich narzędzi, które mogłaby ad hoc, czyli w momencie, kiedy pojawiają się kłopoty, Iga uruchomić. Ja pamiętam doskonale... Narzędzi czysto tenisowych. Nie, już ci mówię. Jak radzić sobie ze stresem w trakcie, kiedy zaczyna się sypać całe granie. To są różne metody, bo musielibyśmy tutaj zaprosić, wiesz, jakiegoś specjalistę, psychologa, takiego, który jest praktykiem i sam... Ale Lechu, nie oszukujmy się, na pewno Iga te narzędzia ma. Ona o nich wie. Tylko pytanie, czy jesteś w stanie je zastosować w momencie tak dużego stresu. No to wydaje mi się, widzisz, to jest tak, że ten trening mentalny, który ona ma już od wielu, wielu lat, wypracować powinien instynkt odwrócenia się tyłem do kortu, pomyślenia w tym momencie, czy ona siada na ławkę i bierze notes i czyta. Tam są podpowiedzi, czy zarzuca ręcznik na głowę. Pamiętasz, Maria Szarapowa odwracała się, przestawiała struny, poprawiała tam coś. Nauczyła się oddychać Taki reset przed każdą taki piłką. reset przeponą, nosem, cokolwiek. Jedni poprawiają, wiesz, sznurówki, języki. Być może szukam dziury w całym, ale gdyby Iga grała rok w turze, to bym się z tobą zgodził. Bym powiedział, za młoda, za dzika, chciała za mocno. No ale to co, miała te narzędzia i teraz ich nie ma twoim zdaniem? No bo miała te narzędzia na pewno i z nich korzystała. Poczekaj. Perfekcyjnie. Bo narzędzia są potrzebne wtedy, kiedy nie idzie. W momencie, kiedy pracował Wiktorowski, żadne narzędzia nie były potrzebne, bo wypracowali taki sposób grania i Iga stała się takim automatem, taką, no brzydko mówiąc, maszyną do wygrywania, że psycholog tak naprawdę nie był jej potrzebny, bo tam była taka euforia i tam był taki dynamit, że całe to towarzystwo, cała ta reszta tenisistek, one już przegrywały większość tych spotkań w szatni. Tak się bały Igi, że po prostu, no wiesz, no, wychodząc z tunelu, one już były blade. I tutaj chyba jest pies pogrzebany, bo wiadomo było, że ten stan nie będzie trwał wiecznie. Że to nie będzie tak, że Iga przez 5-6 lat będzie robiła serię po 35-40 meczów z jednym przegranym i znowu zrobi 40. Nie, no bo świat idzie naprzód, ludzie patrzą, analizują, rozbierają jej tenis na czynniki pierwsze. I wydaje mi się, nie, to wiesz, to personalnie nie kieruję, tylko tak myślę, bo mi najzwyczajniej jej w świecie szkoda, bo takich meczów z jej udziałem bym nie chciał więcej widzieć, to co dzisiaj widziałem. Najzwyczajniej w świecie trochę zabrakło właśnie tych kół ratunkowych, które byłyby przygotowane na okoliczność No to ciekawe. tego, co dzieje Ale się wiesz, to teraz. jest fajne pytanie do Igi. Mhm. Jakie ma koła ratunkowe przygotowane właśnie na taką Chciałbym sytuację? to bardzo, bardzo usłyszeć, bo na przykład gdyby sytuacja była, nazwijmy to normalna i gdyby komunikacja była też na normalnym poziomie, śmiało można by zadać takie pytanie, nie tylko Idze, tylko Darii Abramowicz też, bo myślę, że cały naród chciałby się dowiedzieć, jak to działa, bo na każde takie pytanie do tej pory usłyszałem odpowiedź pod tytułem robię to, co chce Iga i pracuję tak, jak chce Iga. Ale może to nie jest droga, bo jeżeli są jakieś elementy, które na przykład nie pasują w treningu mentalnym Idze, a one mogłyby odnieść skutek zamierzony i ona mogłaby wygrywać i znowu wrócić na tą ścieżkę, no ja szukam pomysłu, nikogo nie oskarżam absolutnie, tylko szukam pomysłu, bo dzisiaj komentując ten mecz Igi, w pewnym momencie powiem ci szczerze, siedziałem przez dłuższą chwilę i czułem się nie jak komentator, czy tam ekspert, no, to górnolotnie mówiąc, tylko się czułem jak zawodnik, który wchodzi w buty Igi i nie wie, co ze sobą zrobić na tym kursie. I widziałem dziewczynę, która w oczach ma wołanie o pomoc, próbowała się uśmiechać, próbowała robić taką dobrą minę do nie najlepszej gry, do złego wyniku, który uciekał w sposób straszliwy. Na jej ulubionym korcie, w walce o ćwierćfinał, czyli na poziomie, no, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, ona sama nie jest przyzwyczajona, było jej strasznie z tym źle i właśnie czy to bodziec
z tego, czy to bodziec od trenera, czy rozwalenie rakiety o ziemię, wiesz, czy jakiś wybuch takiej wściekłości, kopnąć w ławkę, cokolwiek. Nie mogłem tego, mówiąc kolokwialnie, przeżyć, że ona sama w pewnym momencie przegrywała mecz w takim stylu i była trochę bezradna. A to my mówimy o wielokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej, 4 razy Paryż, 6-krotny, wiesz, tytułów, cała masa. Wiesz co, nie wiem, kurczę, tak sobie myślę, z jednej strony jakby słyszę, co do mnie mówisz, rozumiem to i w pewnym sensie się z tobą zgadzam, z drugiej strony myślę sobie, że no, komentowałam mecz Miry Andrzejewej czy Aryny Sabalenki i jak one zaczynają się denerwować, krzyczeć, rozwalać czasami rakietę albo gdzieś tam krzyczeć w kierunku boksu, to też potrafi jeszcze bardziej negatywnie nakręcić, więc wydaje mi się, że Iga próbowała być po prostu gdzieś tam w swojej głowie i rozwiązać te problemy. No może faktycznie to wyrzucenie złości, no ale wiesz, to trudno mi powiedzieć. Nie, No bo ja tych nie jestem sposobów Igą. Rozumiem, no prawdopodobnie- jakby Nowak Djokovic sobie No tak, znajduje no wroga tak, zawsze wroga na i trybunach. Jak walczy, znajdzie i sobie walczy. wroga na trybunach, niedobrze, tak? Tak. Jak gdzieś tam ktoś mu podpadnie, to wiesz, że jesteś w tarapatach, stojąc po drugiej stronie siatki. No każdy ma swoje sposoby. Wiemy, że Aryna Sabalenka na przykład długo pracowała z psychologiem sportowym, po czym zrezygnowała z tej współpracy, bo stwierdziła, że w tenisie po prostu wszystkie problemy trzeba rozwiązywać samemu i że ona już jakby dostała te narzędzia, które jest w stanie zastosować na korcie i ona musi sama nauczyć się je stosować, tak? Bez żadnej pomocy z zewnątrz. Jeżeli tych narzędzi jest parę, tych sposobów jest kilka, to też trzeba wiedzieć, jaki sposób zastosować Ale też i są mecze, w których dopasować się, do sytuacji. ale też prawda? są mecze, jak ubiegłoroczny finał Rolanda Garrosa, gdzie ta Sabalenka, która przecież wiemy, że ma te narzędzia i potrafi je wykorzystać i potrafi je wykorzystać sama, no też potrafi się pogubić, tak? Bo, No bo tak w meczu z Australii Kokogow się przecież pogubiła. W finale z Rybakieną też wyglądała czasami Więc to jest trochę bezradnie. bardzo skomplikowane. Tylko wiesz, tu mówimy, ja bym na pewno byśmy tego tematu nie poruszali, gdyby wiesz, Iga była w finale z Sabalenką w Australii, gdyby była w finale wiesz, Roland Garros z Jasne. Rybakiną. My mówimy cały czas o dziewczynie z potencjałem przepotężnym, która kończy na 4. rundzie. I to mnie trochę boli, bo znam ją od maleńkości. Ona sama... No też pamiętaj, że Marta Kostiuk jednak jest zawodniczką, która w tym roku nie przegrała na A nie, nawierzchni to- ziemnej. to- I to ona ab- to też ma taką absolutnie. pewność siebie, jakiej Idze właśnie brakuje i wydaje mi się, że w tych kluczowych momentach to mogło być decydujące, że Marta właśnie nawet przegrywając z Igą, z tą przewagą przełamania, z tą stratą przełamania, myślała sobie, ej, ja jeszcze w tym roku nie przegrałam na nawierzchni ziemnej, I mogę wrócić. po drugiej stronie miała tenisistkę, która myślała sobie, że jest zestresowana, ponieważ dla niej to nie jest sukces na kortach Rolanda Garrosa, bo jest przyzwyczajona do innych wyników, a że w tym roku to jeszcze to nie wychodziło, tamto nie wychodziło i wydaje mi się, że gdzieś te negatywne myśli się w głowie Igi trochę zaczynały kłębić. No, nie padło takie pytanie na konferencji prasowej, a szkoda, bo jestem bardzo ciekawa, co sobie Iga myślała i czy faktycznie ten natłok negatywnych myśli gdzieś tam był, tak jak u tego Ili Malinina wspomnianego. Bo właśnie o tym troszeczkę zapomnieliśmy, że mieliśmy starcie też 2 tenisistek będących w zupełnie innych momentach Kariery, sezonu. tak. Tak? Bo I kariery, okej, sezonu, karierę tak. wiadomo, że Iga ma na razie zdecydowanie większe osiągnięcia niż Marta Kostiuk. Natomiast ten moment sezonu to jest absolutnie moment Marty. Tak. I to też czuję, wiesz doskonale, Tak, jako tak, były tak, zawodnik, to czujesz na rakiecie, że ty jesteś dobry, że jesteś mocny. Słuchaj, mam tutaj takie trochę prowokacyjne w twoim kierunku tym razem. Proszę bardzo. Pytanie, stwierdzenie. Dinom 3557. Pani Justyno, z całym szacunkiem, ale może skończymy z zaklinaniem rzeczywistości i porównanie do Malinina całkiem nietrafione. Iga ma problemy od 2 lat, nie podczas jednych zawodów. I tak na marginesie, to jak już piszemy takie rzeczy, to piszmy podczas turniejów, nie zawodów, bo to tak będzie bardziej Panie Dino, po tenisowemu. mam prawo do własnego zdania i może być inne niż pana. Jeśli tak, to dziękuję. Jeśli nie, to nie mamy o czym rozmawiać. Tak, wiedziałem, że tak będzie, bo Państwo wiedzą nie do końca, że Justyna to ostry zawodnik i dlatego ja lubię z nią się czasami poprzepychać. Let's agree to disagree. Jakby Dokładnie, ja dokładnie. uważam, Tak, zawsze tak. wychodzę z założenia, że jeśli ktoś ma inne zdanie, okej. Oczywiście. Jakby nie musimy można się mieć, zgadzać, tak. ale mamy prawo do swojego zdania i to może to pana zdanie jest zaklinaniem rzeczywistości, kto wie. Ja lubię, mnie znasz, wiesz, że ja lubię drążyć i takich ocen nie rzucam sobie, wiesz, tak z rękawa, bo lubię trochę właśnie podrążyć. Na pewno
już zamkniemy za moment, bo jeszcze mamy kilku ciekawych graczy A w przepraszam, turnieju. jeszcze przypomnę, Aha. że w ciągu 2 lat Iga wygrała Wimbledon, ale No tak. rozumiem, że to fuks. Znaczy, no to wiesz, zdania są podzielone jak Panu zawsze. Dino przypomnę. Tak, zdania są podzielone jak zawsze, bo wiesz, ci, którzy mówią, że to był fuks, że było tam losowanie, żadnej rywalki z dziesiątki, ale też trzeba było to dźwignąć. I ja z punktu widzenia praktyczno-technicznego zawodnika biję brawo. Okej. Statystycy, ci wszyscy, wiesz, ludzie, którzy tam zapisują, mówią, no tak, 2 gemy, A tak, ale ostatecznie to ty Anisimova unosisz i ten finale. puchar. Kto będzie o tym pamiętał Ale za pu- 10 lat, Ale za puchar 15? jest, oczywiście. Że drabinka się wyczyściła. To teraz, przepraszam, w turnieju męskim, jak ktoś wygra ktokolwiek, to też rozumiem, że myślimy, że to Przypadek, tak? no fuks, bo nie, no bo to Nie ma Alcaraza. Alcaraza nie było, Tak, Sinner się poskładał sam i tak. no tak. Djokovic też Możemy niby tak miał patrzeć, a okazję. możemy też docenić to, że ktoś będzie potrafił dźwignąć tę No, presję i oczywiście, wykorzystać tak, szansę. tak. Nie. To medal ma 2 strony. Jak zwykle i trzeba wszystko brać pod uwagę. No, powiem szczerze, społeczność jest dosyć mocno zaangażowana w komentarze. Przejdźmy jeszcze na moment, bo musimy to elegancko klamrą zamknąć do naszych pań pozostałych. Była Magdalena Fręch w turnieju i Magdalinet. Która zrobiła większe wrażenie na tobie? Magdalinet. Magdalinę. No tak, Magdalinet, tego się po tobie spodziewałem. Tak. Zrobiła na mnie wrażenie. A czy powiem ci tak, komentowałam mecz Magdaleny Fręch i no tam były okazje, ale też Jill Teichmann dobrze grała. Teichmann to jest taki trochę niewygodny tenis bardzo. królik z kapelusza, bo powiem ci szczerze, że jak zobaczyłem losowanie Fręch i Teichmann, mówię, kurczę, Teichmann, skąd ja Ale ją no, znam? Wiesz, ale był to- tak dawno jej nie widziałem na takich dużych kortach. Ale wiesz, był to mecz, którym można było, nie powiem, że wygrać, bo to nigdy nie wiadomo, ale można było na pewno bardziej powalczyć. Tam trochę było błędów Magdy. Zastanawiałam się, jak się czuje w ogóle, bo w pewnym momencie dostawała tabletki od swojego trenera. Nie od fizjo właśnie, tylko od trenera, więc być może były to tabletki przeciwbólowe, nie mam pojęcia, ale też wiadomo, że tenisistki bardzo uważają na to, żeby to były środki dozwolone przez WADA, więc skoro dostała taką tabletkę, to znaczy, że naprawdę była potrzeba, żeby coś zażyć. No kurczę, szkoda mi trochę, ponieważ Magdalena Fręch przy tych warunkach bardzo gorących, gdzie ona uwielbia wymęczać mecze, to szkoda mi było tego meczu z Teichmann, że tam no był taki moment w drugim secie, że można było trochę docisnąć i inaczej by się być może losy tej rywalizacji potoczyły. I tyle, jeśli chodzi o Magdalenę Fręch. Pewnie jeszcze sama czuje niedosyt. Justynka, pozwolisz, żeby być do końca eleganckim, Gabriela Elena Ruse, bo z tą Rumunką grała Fręch 7-6, tiebreak do 5 i po 3 fizycznie nie wytrzymała. Po 3 gemach, tak, po 3 gemach Rumunka wywiesiła białą flagę i powiem ci, że szedłem podobnym torem myślowym jak ty, bo pomyślałem tak, Magda Fręch z tym swoim stylem grania, 40 stopni upał, zniesie wszystko, bo jest wyjątkowo Właśnie. zawzięta i tak pomyślałem, ta Teichmann, której Ale ona też nosiła wszystko. już zapomniałem prawie o tej Teichmann, że ona w ogóle jest, bo tak jak powiedziałem, na tym poziomie dawno nie widziana, się okazało, że ta Teichmann, jak popatrzyłem na kilka gemów, przypomniałem sobie dobre czasy Teichmann, też taki zawadiacki, wysoki topspin forehandowy, Też nie było miejsca, żeby się cofnąć na tym korcie. którego nie lubi za bardzo, nie lubi za bardzo Fręch. Ona jest dobra z kontry, w obronie fajnie, wiesz, się porusza. Wiesz, ale bo jeszcze o tych kortach pewnie będziemy rozmawiać, ale mam wrażenie, bo to był taki kort, że czasami aż nam znikała z kadru Magda. Tak. I ja miałam wrażenie, że gdyby jeszcze był trochę szerszy ten wybieg, gdyby miała więcej miejsca przed tą plandeką, która kończy kort, to pewnie lepiej by jej się z Teichmann grało, ale to był trudny warun, jak to się mówi. No tak, tutaj nie ten. No i teraz mamy sprawę Magdy Fręch. Szkoda, bo patrząc na układ, na losowanie, na nazwiska, no to po przejściu Teichmann była Muchowa, a Muchowa
ewidentnie w kryzysie, bo jeżeli Muchowa grałaby przynajmniej 60% swoich możliwości, to w życiu nie No, też przegrałaby takich upałów nie lubi za bardzo. No tak, ale wynik 6-1, 7-5, tak, Steichmann, wiesz, bardzo no, dziwne to było. to bardzo dziwne i tak Szczególnie, że prowadziła w drugim secie. No Już właśnie. się wydawało, że doprowadzi do trzeciego. nie unikniemy takiego myślenia, że co by było gdyby jednak tam była Fręch i taka niedysponowana do końca, najlepiej grająca Muchowa, kto wie, może byłby, wiesz, przeskok dalej, znowu potężny strzał punktowy. I rozumiem, że do Zastrzyk. Magdy Linet I do zmierzamy. Magdalinek zmierzamy, No, proszę bardzo. Heroiczna walka w pierwszej rundzie. Myślę, że gdyby nie było tego dodatkowego dnia na odpoczynek, to byłoby bardzo trudno z Jeleną Ostapenko. Na szczęście ten dodatkowy dzień był, bo przypominam, że w pierwszej rundzie z Terezą Walentową to były skurcze, to były bóle, to były problemy z kolanami, a przetrwała to Magda i chwała jej za to. Myślę, że super dodatkiem do Magdy Teamu jest Agnieszka Radwańska. Na efekty tej współpracy trochę musieliśmy poczekać i to jest też... Tutaj też możemy powiedzieć tej cierpliwości, jeśli chodzi o to nawiązywanie współpracy z kimś nowym, żebyśmy też nie oczekiwali, że te efekty będą od razu tak. takie, bo pamiętajmy, że Magda miała fatalny okres w Wielkich Sztemach. Był półfinał w Australii, ale A później potem przez 2 posłucha lata okrutna, tak. żadnego meczu nie wygrała. Za każdym razem odpadała w pierwszych rundach. I na początku współpracy z Agnieszką też tak było. Zdaje się 2 szlemy. Też Magda w pierwszej rundzie przegrała, natomiast później ta współpraca zaczęła procentować, to przygotowanie do meczów i też ta wiedza Agnieszki, bo co jest kluczowe? Po meczu z Terezą Walentową, o tym mówiła Magda Linet. Stara Magda poszłaby na kort trenować następnego dnia. No poszłaby na kort trenować. W tym dniu przerwy między meczami. Tak. Agnieszka Radwańska i Mark Gellert powiedzieli, nie idziesz, nie trenujesz, Relaks. nie dotykasz rakiety, ty wanna z musisz lodem, odpocząć. Regeneracja. I oni się śmiali w tym teamie, że było 2-1, więc trzeba było Przegłosowana. po prostu przegłosowana, Została. sorry. Jakby. Tak. I powiedziała, że jej to pomogło, tak? Że ona po prostu była świeża na spotkanie z Jeleną Ostapenko. A gdyby wyszła nawet na godzinę treningu, żeby poczuć piłkę, bo to tenisiści też tak pomiędzy meczami jakoś dużo nie trenują, no Tak, ale tak. z godzinę sobie poodbijasz. Na tym zmęczeniu z poprzedniej rundy, gdzie mówiła, że miała problem, żeby wyjść z wanny wypełnionej lodem, ponieważ tak ją wszystko bolało i tak ją odcięło, że miała problem, żeby przyjść na konferencję prasową. Siedziała pół godziny w tym lodzie, zanim doszła do siebie. No to myślę, że ta godzina treningu to byłoby nawet to za dużo. Za dużo, tak. A na Ostapenko trzeba było mieć jednak dużo sił. Świeże nogi. A ja ci powiem, a propos meczu z Walentową, to byłem bardzo dumny z Magdy, patrząc na to, jak sprytem i taką rutyną, takim w dobrym rozumieniu tego słowa cwaniactwem wyszła z tej piekielnie trudnej sytuacji. Bo tu się nie ma co oszukiwać. Złapał ją skurcz, najpierw w prawą nogę, potem w lewą. Te pierwsze głowy nad kolanem czterogłowego mięśnia, to najlepszy dowód, że ona nie mogła serwować, nie mogła zejść w kolanach i serwowała potem z ręki. Ale jak była skubana, słuchaj, sprytna, dlatego że no wiemy doskonale, że jak jest takie ewidentne są skurcze, to nie masz przerwy, bo to jest traktowane w przepisach jako nieprzygotowanie do gry. Okej, do Sinera dojdziemy, bo tam Do Sinera, są podwójne standardy, do Alcaraza. to wiemy, ale tutaj Magda podjęła takie kroki, tak sprytne. Ona miała problem największy z prawą nogą, złapała się za lewe kolano. No, kontuzja to nie mogła być, bo ona zaraz zeszła do pełnego przysiadu, a ktoś, kto ma kontuzję kolana, to jak zrobi pełny przysiad, to już nie wstanie. I sobie tak sprytnie, wiesz, zasugerowała, troszkę zasymulowała to kolano. Ktoś, kto dobrze ogląda mecze i uważnie, to wiedział, że to kolano, za które się łapała, nie było masowane, tylko było masowane właśnie drugie udo, ten mięsień, który dawał jej najwięcej w kość. Tabletki, potas, magnez, wiadomo, piła, oszczędzała się, z ręki serwowała. Kryzys przeszła straszny, bo no pamiętasz, jak ona szła? Ona szła tak że pierwszy raz w życiu na szudłach. zaserwowała w meczu z dołu. I to są sytuacje straszne, bo zawodniczka jest bezradna. Ty jesteś bezradna jak dziecko, nie wiesz, co się dzieje. Mówisz, rany, każdy ruch to skurcz, a skurcz jest bolesny strasznie. Stąd potem samo wyjście ze skurczów jest możliwe przy tych wszystkich specyfikach, to da się zrobić, ale to, jak poszarpany jest mięsień, jak popękane są włókna, to wie ten, kto miał taki skurcz następnego dnia, bo ten mięsień tak boli, jeżeli skurcz jest naprawdę potężny, ten mięsień tak boli, jakby ktoś ci chciał obcęgami ten mięsień wyrwać. Straszny jest to ból. No ja przeżyłem w swoim życiu setki, a teraz też już nie pierwsza młodość, jak się skatuje na rowerze, to potem są różne dziwne scenariusze.
A Magda też wiadomo swoje lata ma i parę set tysięcy kilometrów na korcie przebiegła. Niemniej jednak byłem dumny, powiem ci szczerze, byłem dumny, jak znalazła sposób na wyjście z tego dramatu. I mecz ze Świątek jeszcze słowo, bo Poczekaj, bo pokazała... jeszcze chciałam o tym meczu z Ostapenko dosłownie A jeszcze chwilę, został... że Okej, tak. nie zdziwiła cię ta taktyka a la właśnie Agnieszka Radwańska, wchodzę 2 metry w korty przy Słuchaj, returnie. powiem nieskromnie, że byłem, mam na to świadków, jak będzie trzeba, byłem przekonany święcie, że Magda sobie z Ostapenko poradzi. Oczywiście mówiliśmy przed turniejem o Właśnie dzięki Agnieszce w teamie, która jeszcze z Ostapenko wygrywała. ale piję do tego, że wszyscy mówili, ja też nawet napisałem, że taka będzie droga na froncie wschodnim, że tu Ostapenko, wiesz, Łotwa, Ukraina, że Rybakina miała być i ewentualnie Sabalenka w finale dla Świątek, czyli wszystko ze wschodu. Ale jak popatrzyłem właśnie na tę Magdę, jak ona się odrodziła, podpatrzyłem jeden mecz na Ostapenko, to powiedziałem sobie tak, w takim upale nie ma szans. Nie ma szans, żeby Magda dała się ograć. Jest za twarda, jest za sprytna, a Ostapenko prędzej czy później padnie. Gdyby to był może cement, może te szybsze korty i taki upał, to może tak, ale w meczu z nie Igą tutaj. Nie za tutaj. dużo z perspektywy Magdy, za dużo trochę pudeł przy tych returnach, bo taktyka była podobna. Natomiast no nie wiem, czy Iga serwowała po prostu z większym kikiem pewnie niż Ostapenko. Trudniej było nad tą piłką zapanować. Dużo więcej było błędów Linet. Wiesz, jeszcze jedna rzecz ważna, że dużo było takiej gry kombinacyjnej. Nie grała w jednym rytmie jednostajnie, bo wtedy Ostapenko jest, no to też za sprawą Agnieszki Radwańskiej. No przecież gdybyśmy w najlepszej formie postawili Radwańską na korcie z Ostapenko, to aż się boję, jaki miałaby licznik i po ilu Nie lubiła skrótach, grać z i Agnieszką. po ilu skrótach, ilu krótkich krosach obraziłaby się na cały świat i wiesz, i mecz by mogła nawet, znaczy nie tyle poddać, co rozstrzelać, bo wiemy, że Ostapenko w cudzysłowie na to stać. Jest chimeryczna i może się obrazić. Więc tutaj byłem przekonany, że nie dojdzie do meczu Świątek-Ostapenko, że to będzie taki siostrzany, bratobójczy, jak to woli. Ale jak myślisz, mecz, dlaczego ta taktyka właśnie Magdy, bo widziałam, że ma taką podobną taktykę właśnie wchodzenie przy serwisie Igi mocno do przodu. Dlaczego w meczu z Ostapenko tak dobrze działała, a w meczu z Igą już gorzej? Nie chciała grać długich wymian, w tym sensie, że chciała zainicjować, wejść, zaryzykować, nawet skrócić dystans do serwisu Igi, rozpocząć na swoich warunkach grę. Z tym, że ten plan akurat przeciwko Idze przy tych szybkich nogach, on nie zdawał, on zdawał. No tak, bo jest dużo szybsza niż Tak, on Jelena. zdawał egzamin, ale w proporcji 1:4. A proporcja 1:4 w meczu z Igą to jest 0,30 albo 15,40. No to wiadomo, że jest kłopot. Ostapenko nie ma takiego startu, nie ma takiej pracy nóg w bok, żeby kontrolować taką piłkę głęboko. A Iga dochodziła, bo widzisz, Świątek stać na to, kiedy widzi, że jest tam atak na drugi serwis, żeby odbiegać od kortu. Bardzo dużo kobiet, dziewczyn, WTA gra prostopadle do linii i stara się złapać piłkę jak najszybciej, bo wiedzą, że są za wolne, żeby odbiegać i tam łapią ziemi i jest klęska. A właśnie Iga nie. A Iga jest w stanie odbiec, złapać nawet nisko, ale dzięki swojej fizyczności jest w stanie zagrać długo, głęboko. I stąd Magda musiała podjąć ryzyko. Były takie głosy i zgadzam się z nimi, że grała przeciwko swojemu charakterowi, przeciwko swojemu DNA, ale też zdała sobie sprawę, granie z głębi, nawet w takim pierwszym tempie, nawet agresywnie, ale metr od linii, to samobójstwo. To samobójstwo. Zresztą widać było, że dobry biorytm miała Świątek, bo grała tak dynamicznie, poruszała się Tak, to był bardzo dobry mecz i Igi. zawsze też twierdziłem, pamiętajmy. że Iga nie najlepiej się czuje w takich potwornych upałach. A tutaj odwrotnie. Tutaj właśnie w tym upale wyglądała super. To dzisiaj, jak się zrobiło nagle 20 stopni, to dzisiaj jakby tej temperatury, wiesz, brakowało. No ale to widzisz, no taka jest to dyscyplina, Ale no, każdy kapitalne- zawodnik inny. Nie? Kapitalne też pamiętajmy, że mogliśmy w ogóle doświadczyć takiego meczu. Wielki szlem, 2 Dokładnie Polki tak, na dokładnie korcie tak. Filipa Szatriera. Doceniajmy A te w ogóle momenty. mieliśmy szansę doświadczyć tłumu
polskich zawodniczek, bo przecież jak podsumujemy całość plus dwóch chłopaków, Hubert i Kamil, no to przecież mieliśmy, można powiedzieć, plagę polskich tenisistów w Paryżu. Proszę Państwa, 900 osób na live'ie, zaraz przekroczymy pewnie 1000. Tak delikatnie przypominam tylko o subach, bo się tam kręcimy w okolicach 6000. A my z Justyną chcielibyśmy jutro na mecz dotrzeć Mai Chwalińskiej, bo mamy zamiar komentować to spotkanie, a nam tutaj drzwi zamknięto. Jak nie będzie 6000 subów, to nas do domu nie wypuszczą. Zlitujcie się. Żartuję oczywiście. Przypominam też o Patronajcie, o naszych patronach i zachęcam do współpracy z naszym programem. Mamy załatwioną sekcję polskich kobiet. Trochę to zajęło, no ale też dużo było tematu. I co ciekawe, zobacz, mamy jutro poniedziałek, a my nie zamykamy wątku. Oczywiście dzisiaj takie komentarze ludzi niektórych ponosi euforia, że dalej zaszła w turnieju i gra dłużej Chwalińska. Nie. No, na razie spokojnie, bo to jest 4. runda. Świątek przegrała w 4. rundzie. Jeżeli Chwalińska pójdzie dalej do ćwierćfinału, to tak, możemy mówić, że rzeczywiście pobita została Iga Świątek, no bo Chwalińska rundę jest wyżej. Zanim przejdziemy do panów, bo do panów za moment przejdziemy, jeszcze tylko szybko, Justyna, twoje spostrzeżenia, twoje typy, ulubienice, albo takie antypatie, które się zrodziły w tym pierwszym tygodniu, jeżeli chodzi o resztę świata. Wiesz co, jestem super ciekawa ukraińskiego pojedynku Svitolina Kostiuk. Nie tylko- Naprawdę nie jest mi tylko tak ty. trudno wskazać faworytkę i to jeśli właśnie nie przerośnie Aha. żadnej z tych tenisistek stawka, bo też Stawka. widzimy, jak to wygląda na przestrzeni całej drabinki, że zdarzają się takie mecze, no to powinno być kapitalne spotkanie. Kostiuk grająca bardzo ofensywnie, ale też świetna w obronie. I do tego Svitolina, która gdzieś biega za linią końcową i wyciąga nieprawdopodobne piłki. Na pewno francuska publiczność będzie trochę za Svitoliną jednak, No, bo pamiętajmy, że z racji podczas tego Gaela turnieju Monfilsa, no tak, zakończył tak. oficjalnie swoje występy na Rolandzie Garrosie Gael Monfils, więc tutaj będzie mogła liczyć na taki... Ale też Kostiuk jest taką tenisistką, która czasami lubi, wiesz... Zadziora grać- taka, tak, zadziora. taka jest tak, zadziora, tak. więc to niekoniecznie, że to będzie jej przeszkadzało. To może być właśnie tak, ja wam wszystkim pokażę. Wiesz, co może być takim języczkiem uwagi w tym spotkaniu? Dzisiejsza wypowiedź pomeczowa Marty Kostiuk. Nie wiem, na ile to był taki lekki teatrzyk, taka gra aktorska, bo wiesz, kupowanie publiczności w Paryżu jest bezcenne. Tak jak tam, wiesz, pod publiczkę parę zdań powiesz, jak tam posmarujesz miodzikiem, to jest ważna pomoc. Może właśnie pomyślała o tym, co powiedziałaś, że jednak ta Svitolina, jakby z racji Monfilsa będzie miała mały handicap, to ona też chciała trochę od siebie dodać, ale zwraca uwagę podkreślenie, jak ona czekała na mecz ze Świątek. I to może być tak, że ten ciężar gatunkowy, taki przysłowiowy kamień z serca po przejściu Świątek jej spadł. Jak ona teraz się, wiesz, otworzy i zagra taki tenis, jak w końcówce meczu z Igą, gdzie tam nie było żadnych barier dla niej. Ona już wygrała takie akcje, wiesz, jak za najlepszych czasów te zabiegały do Nawet w siatki. końcówce Tak. turnieju w Madrycie, bo tam naprawdę to dokładnie była tak. rewelacyjna Marta Kostiuk. To w połączeniu z jej fizycznością, z tym dynamitem i widać, że ona fajnie to rozegrała, wygrała Madryt, odpuściła Rzym. Akumulator naładowany, wiesz, bardzo przemyślana sprawa. Nie poszła za ciosem, wiesz, bo to bardzo często jest tak, wygrywa 1000, premierowe zwycięstwo na tym szczeblu, no to idzie dalej, bo są punkty, są pieniądze, idzie za ciosem. I kto wie, czy by nie grała w Rzymie, też mogłaby zrobić dobry wynik. Czy w Paryżu jej tenisowy akumulator już by był tak, wiesz, na rezerwie nie jechał. Bardzo dobra decyzja, uważam. A tak poza tym to bardzo się cieszę, że Sorana Cirstea doszła tak daleko. No to jest taka historia. Dziewczyna chce kończyć karierę. Kurczę, nie pozwólmy jej. Ona gra Nie pozwólmy świetny jej tenis, kończyć. naprawdę. To się kapitalnie ogląda. Dzisiaj było trochę stresu w zamknięciu spotkania z Shi Wang, ale ostatecznie ten stres też opanowała i za to jej chwała. No fajnie, to jest jedna z fajniejszych historii, myślę, jeśli chodzi o ten Roland Garros. Sabalenka Osaka. Oj, O, ten mecz szlagier, obejrzę od deski szlagier. do deski, ponieważ widziałam spotkanie Naomi Osaki z Iwą Jowicz i przyznam szczerze, że
Nie sądziłam, że Naomi będzie tak stabilna, bo okej, tam były błędy, natomiast ten mecz stał na absolutnie A to nie jest bardzo taki, wysokim nie poziomie. jest czasem twój numer jeden, jeżeli chodzi o kobiecy turniej? To Jowicz Osaka? Jeżeli chodzi o Tak, dramaturgię myślę, że na i o razie jakość? najlepszy mecz. Tak, Aczkolwiek Potapowa Powa Goff Goff, również bardzo dobry ja mecz. też mam go, ja też go mam w top 3. Słuchaj, Justynka, bo przejdziemy za moment do panów, to zróbmy taką szybką sondę. Przepytam cię na okoliczność tego, co jeszcze nam zostało, czyli tak, Svitolina Kostiuk, typujesz? Svitolina. Svitolina, dobrze, to ja w kontrze dam Kostiuk. Andrzejewa dzisiaj, Teichmann, no była bezlitosna 6-3, 6-1. No i ta twoja ulubiona, moja też zresztą, Kirstea, Andrzejewa Kirstea. Sercem czy głową, tak jakby. I jednym i drugim. Powiem tak, mam nadzieję, że Sorana Kirstea ma narzędzia, żeby trochę wyprowadzić z równowagi Mirrę Andrzejewą, bo Mirra potrafi wtedy i swój boks, i siebie trochę wyniszczyć. Powiem ci tylko jedno, bo tak wracamy często z uporem maniaka do tego przygotowania regeneracji. Kirstea 6-3-6-1, 6-3-6-0, 6-0-6-0, 6-3-7-6 do meczu z Andrzejewą. No to takie ekspresy jest naprawdę, wiesz, aż się boję, co ona tutaj dla Andrzejewej gotuje. To jest to jest dolna część tabeli i teraz jesteśmy na górze u Sabalenki, Sabalenka Osaka. Ciężko. Bardzo trudno. No. Taki mecz, który mi się może pójść w dwie strony, bo Aryna Sabalenka potrafi albo, no tak powiedziałam, że mecz z Kasatkiną nam pokazał, że to może być albo Sabalenka z pierwszego seta z Kasatkiną, gdzie po prostu zmiotła Australijkę z kortu 6-0 i tam były 4 niewymuszone błędy, 16 piłek zwycięskich, albo to będzie Sabalenka z drugiego seta z Kasatkiną, kiedy ta liczba niewymuszonych błędów już zbliżała się do 30 pod koniec meczu. Ale się wije, nie chce mi tutaj... Wije się, bo jakby uważam, że tutaj nie jestem w stanie wytypować. No Remis. Jakbym miała rozumem typować, tylko rozumem Aryna Sabalenka. Jednak ta pewność siebie z ostatnich miesięcy... A Osaka zdąży się zregenerować, bo naprawdę... Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Dobra, dobrze wyglądała. Wiesz, pamiętaj też, że ona gra tak mocno, że tam były długie wymiany, ale to nie była mordęga. Za dużo bieganiny nie ma zawsze faktycznie. Czyli rozumiem, dajesz Sabalenkę. No nie mam wyjścia, muszę skontrować Osaką. Kiss Schneider. Kiss odrodzenie? Fajny był ten mecz z Wikim Boko, też wytrzymany do końca przez Madison. I mam wrażenie, że trochę zeszczuplała, że jest szybka bardzo na korcie. Madison Keys. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Dużo pracy. Ale dużo pracy wykonała. chyba było włożone na siłowni. Może też to, że się zatruła i nie grała. I miała grypę żołądkową. Tak. Słuchaj, no to jednak Madison jest Keys. Ciężko to później nadrobić. Stawiamy na Madison Keys we dwójkę. Potapowa po ograniu obrończyni tytułu. Myślę, że po ograniu obrończyni tytułu troszeczkę będzie jej ciężko wejść na taki poziom. No nie wiem, taki mecz, który też może się wszystko wydarzyć. Stawiam na Kalińską. Jednak, no dobrze. Aczkolwiek forma by mi wskazywała na Potapową, ale myślę, że takie zwycięstwo jak to nad Coco Gauff kosztowało ją tyle emocjonalnie, że zastanawiam się, czy dźwignie kolejne takie spotkanie. Bo często tak jest, że ktoś pokonuje faworytkę, odpada w kolejnej rundzie. Tak było, dobrze. To może być ten przypadek. Ty Kalińską, pójdę śladem Potapowej. Znam ją odkąd miała 10 lat. No i ostatnia rzecz. Maja Chwalińska. No to tutaj... Tak jest. Tutaj jej serce mi... W 3 setach? Tak, myślę, że będzie Słuchaj, walka. niech ona i wygra, wiesz, super tiebreaku. Byle tylko wygrała, bo tej dziewczynie po prostu się to należy, bo nie wszyscy wiedzą, jaką drogę przeszła, żeby się znaleźć tutaj. Ile razy już kończyła z tenisem, problemy i fizyczne, i psychiczne. No naprawdę, trzymamy mocno kciuki. Przełożyłam drabinkę na męską i tak myślę, jak oni te wyniki wszystkie zmieścili tutaj. Ledwo się mieszczą w tych wynikach. Przechodzimy teraz na turniej męski. Przypominam tylko, że partnerem podcastu jest Jopro, producent pysznych, wysokobiałkowych produktów jogurtowych, których ambasadem jest nie byle kto, bo Carlos Alcaraz. Jopro organizuje loterię, w której można wygrać spotkanie z Hiszpanem. Link do tego macie Państwo w opisie. Już zachwalałem Jopro, próbowałem i polecam. No, gdyby nie był dobry, to chyba Carlitos Alcaraz by nie angażował się w ten projekt.
Jesteśmy u panów. No to pierwsze pytanie takie urzędowe. Jannik Sinner, co tu się wydarzyło w ogóle? No, ja myślę, że zmęczenie. Zmęczenie plus, no wszyscy mówiliśmy przed turniejem, że jeśli ktoś ma pokonać Jannika Sinnera, to będzie Jannik Sinner Jannik przegrywający z upałami. I to się potwierdziło. Jednak cały czas no, to nie jest pierwszy turniej, gdzie jest problem z Tak. wytrzymaniem tych wysokich temperatur. Oczywiście Darren Cahill może mówić, że no, nie boimy się wysokich temperatur, Tak, Jannik tak, tak. chciał grać w dzień i tak dalej. Okej. Może mu wierzę, bo też Jannik Sinner jest takim człowiekiem, który jest, no, chce się sprawdzić w każdych warunkach i ma tę moc uderzeń. No, dla mnie to było dziwne, Lechu, że mimo takiej przewagi nie był w stanie domknąć meczu, bo to było 5-1. I wiesz, no, wiemy jak serwuje Jannik Sinner. Wiemy jak serwuje Jannik Sinner, że jak bardzo musi ci odciąć prąd, że ty nie możesz się zmobilizować. No, przypomina mi się końcówka meczu Fonseca-Djokovic, gdzie Djokovic ma szansę na przełamanie. Fonseca zamyka mecz 3 asami. 3 asami, tak. I tak sobie myślę, że okej, jesteś zmęczony. No, widać było, że bardzo źle się czuje Sinner, aczkolwiek nie tak źle jak Ruud w pierwszej rundzie. I no, koncentrujesz się wtedy na tym serwisie. On nie był w stanie nawet tego zrobić. Czyli to było no, już tak skrajne wyczerpanie. 30 meczów z rzędu wygranych w różnych warunkach, plus ten upał w Paryżu. No, największa niespodzianka, myślę, że ostatnich lat w ogóle w wielkich szlamach. Fakt, bo moim zdaniem po prostu Jannik Sinner najzwyczajniej w świecie, on i jego team, no bo to nie jest tak, że zawodnik mówi gram tu i tu, ale z drugiej strony musi być w pewnym momencie jakaś kontra uzasadniona, jakieś racjonalne rozwiązania trzeba przedstawić, bo moim zdaniem przeszarżował. On poszedł ścieżką Rafy Nadala, który nieporównywalnie fizycznie w swoim szczycie formy, kiedy wygrywał wszystkie te Rolandy, był lepszy niż Włoch. Monte Carlo, Madryt, Rzym i wygrana w Paryżu. To był szlak, taki górski, czarny szlak tenisowy Rafy Nadala, gdzie on ten szlak wytyczył w jakaś, wiesz, po lotce, północna ściana. Gdzie Ale tam wiesz, Rafa też się wychowywał w innych warunkach. On jest przygotowany na takie ekstremalne warunki. I charakterystyka też samego tenisa. Rafa w pierwszych swoich latach nie oszczędzał się. On to tak jak Carlitos teraz, pamiętasz jak wszedł na salony, no to grał tak emocjonalnie, tak widowiskowo, że szarżował, czy trzeba, czy nie trzeba. Pokazywał wiesz 350%, co też mówiliśmy i w tym studiu też nie będzie trwało wiecznie, bo organizmu w pewnym momencie się nie oszuka. No teraz ma te problemy, nie ma go w Paryżu, nie ma go w Wimbledonie, już wiadomo. Szkoda, bo widowisko na tym traci, bo kolorytu, ile wnosił Hiszpan, to wszyscy wiedzą. Natomiast Jannik... Ale zobacz, jaka to jest szansa dla innych i jak bardzo ktoś może zyskać na pewności Oczywiście, siebie po wygraniu tego Rolanda Garrosa i może nam się wplątać wtedy w tę walkę, którą no, widzieliśmy już tak naprawdę, jak był Sinner i Alcaraz w drabince. No, widzieliśmy ich finał i tylko zastanawialiśmy się, kto wygra. A wygranie Wielkiego Szlema, niezależnie od tego, kto to zrobi, dodaje takiej pewności siebie, że nagle ta osoba będzie myślała, hej, Dokładnie ja tak. mogę walczyć z każdym. Tym bardziej, że mamy takie rozdanie, że w 1/8 nie ma żadnego mistrza wielkoszlemowego, czyli wiadomo, że będzie to nowa postać. To jest genialne dla ludzi, których trochę nudziła taka stagnacja, która, no nie oszukujmy się, no miała miejsce. Jeżeli grał zdrowy Alcaraz i zdrowy Sinner, no to każdy wynik poniżej finału tej dwójki, no to brano za, wiesz, no, super sensację i w ogóle świat staje na głowie i zaczyna się ziemia w drugą stronę kręcić. Jedno mnie zastanawia, właśnie, bo jeżeli Sinner doprowadza wynik w meczu do takiego prowadzenia, gdzie jest 5-1, gdzie zamknąć, wystarczy parę razy trafić tym serwisem, młody chłopak i jeszcze w dodatku jest ambasadorem takiej marki, która produkuje doskonałe suplementy, która słynie z tego, że wspiera też kolarzy, teamy. No, ktoś, kto będzie chciał, to sobie sprawdzi. To takie dwie postaci w tenisie Jannik Sinner, w kolarstwie Tadej Pogaczar, no, znany ci na pewno, bo może tak Taki Messi kolarstwa, nie jak to pasjonujesz się mówi aż Adam tak kolarstwem, Duttlinger. ale dokładnie tak. I to rzeczywiście jest firma i produkty znana na całym świecie, która
potrafi fenomenalnie podczas wysiłku wspomagać tych ludzi. Jeżeli masz jakieś braki, brakuje ci węglowodanów, potasu, sodu, magnezu, to tam gama tych produktów jest tak Tak, ale przepotężna. musisz jeszcze ich przyjąć odpowiednią ilość, a też czekaj, jaka, kurczę, nie pamiętam nazwiska, ale była sytuacja. Zizu Berks mówił o tym, że bardzo często miał takie problemy jak Jannik Sinner i zrobił sobie wszystkie badania i okazało się, że on z potem wydala tyle soli, Że potrzebuje że potrójną musiał po ilość. prostu torebki soli No sobie właśnie, wsypywać no do, właśnie. do wody. To I bardziej, że te problemy się skończyły u Tak, niego, tak. jak to odkrył. żeby tak nie zbombardować wątroby, to raczej takie mieszaninki na bazie potasu, bo tam też jest dużo sodu i to okej. Ale to dobrze, że wspomniałaś o badaniach. Mówimy o numerze 1 na świecie. O facecie, który ma sztab. Słuchaj, wiesz, no jakbyśmy tak postawili, to by oni by się to w studiu naszym nie zmieścili, jakbyśmy chcieli cały sztab Sinnera gościć. Od fizjologów, masażystów, wiesz, trenera pierwszego, drugiego, trzeciego, statystyka, biomechanika, pewnie wielu nie widzimy. Psychologa. I teraz jak taki światowej klasy młody gracz, ja się zastanawiam, może mieć tego typu problemy. Jeżeli on poczuje Tak, bo to jakikolwiek jakby problem, Nawet nie mówimy o tym turnieju. Bo Tak. w tym turnieju miał prawo być zmęczony, tak, jakby ale cofamy się do Rzymu wyciągnijmy poza chociażby. nawias. Mecz z Miedwiediewem. Tak. Gdzie Albo Miedw- Australia. Albo Australia. Z Pizziri, no właśnie. Czyli wiadomo, że coś jest na rzeczy. Czyli takiego człowieka trzeba przebadać na prawo, na lewo. Wiesz. Ale myślisz, że nie zrobili tego? No nie wiem, Justyna. No to zachodzę No to w głowę. Masz trzeba ich zapytać, bo dwa sądzę, że sety- jednak dwa przy sety takich wygrane, nakładach 5-1 i człowiek mówi, że cytując świętej pamięci Jerzego Sztura, ciemność widzę i koniec. tak, i on, co, on doszedł do ściany Nie po gramy? prostu. Wiesz, a Jeszcze próbował, bo wydaje mi się, że też Sinner śladem Ruda, bo wspomnę tego Ruda, jeśli Tak. ktoś nie oglądał meczu z Safiulinem, to Rud po prostu nie widział piłki. Ja nawet w pewnym momencie napisałam wiadomość do naszej znajomej byłej sędzi, Gabrieli Załogi. Gabi, czy w tenisie ktoś może zabronić tenisiście dalej grać? Rzucić ręcznik Tak, po boksersku. Bo jakby tak, w boksie to mamy, w piłce nożnej to mamy i ona mi odpisała, że nie ma takiej opcji, dlatego że ci fizjoterapeuci, lekarze to są zatrudnieni przez wielkie sztemy, a nie przez zawodnika, no bo tak, pewnie ktoś z teamu zawodnika mógłby taką decyzję podjąć, a tutaj no nikt takiej decyzji nie podejmie, jeśli zawodnik uważa, że jest okej. To gramy dalej. Ale jeśli ktoś tego nie widział, to naprawdę warto sobie obejrzeć tego jednego seta przegranego przez Ruda do 0 z Safiulinem, bo ja nie widziałam jeszcze czegoś takiego. On wyglądał, jakby się miał przewrócić. Ja naprawdę bałam się, że jemu stanie się jakaś krzywda. No ale pił te elektrolity, które mu Tak. tam dali mu tabletki Tak. i to w pewnym momencie zaczęło działać. Zresztą błąd Safiulina, który wziął też medical No timeout właśnie. na pachwilę, Tak, zamiast tak. dobić tego Zamiast- Ruda, który nie dokładnie. potrafi Chciał być chodzić. dżentelmenem. No to może chciał być dżentelmenem, ale zobacz, gdzie jest teraz Rud. No tak. Odżył i Więc wydaje mi się, liczy że w Sinner turnieju. jakby wiedząc też, co się przytrafiło Rudowi, Sinner myślał, że może też to wszystko zacznie na niego działać. Właśnie, ale cały czas nie daje mi to Ale co ty spokoju. sądzisz o tej przerwie? Co Słuchaj, sądzisz o tej przerwie? wiesz co? 0,40 przy tym. I on schodzi. tak? Wiesz, wydaje mi się, że Sędzia podchodzi i mówi, Tak. słuchaj, jakie ma wersje. albo tak. będzie time violation, Tak. czyli że przekroczenie czasu i później ewentualnie tam stratę punktu i tak dalej, albo konsultujesz się, bo to też jakby dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to w każdym momencie GEMA możesz poprosić o pomoc fizjoterapeuty albo lekarza. No ale nie powinno to dotyczyć skurczów, tak? Ale Z tym, jeśli że coś ci dolega, na pewno jest taki liberalny możesz. przepis, jakiś tam punkt no że raczej nie A, powinno się tego robić w takim momencie. że to tak, ale też z drugiej strony jest takie, jeżeli na przykład istnieje zagrożenie, ja nie mówię, że zagrożenie życia, ale jeżeli istnieje jakieś takie zagrożenie, że facet mówi, że tak się źle czuje, że straci przytomność i on się przewróci na korcie, to ja w skórze, wiesz, organizatorzy, Tak, jasne, no, pozwalasz organizatora na te nie chcę przerwy. być, którzy by mu nie pozwolili na opuszczenie tego kortu, bo wtedy to już jest w ogóle, wiesz, sąd to mało powiedziane. On schodzi i zobacz, ja byłem przekonany, że on tak odpuści seta numer 3, odpuści numer wróci. 4, że Tak. wróci, że to wszystko zadziała, że on się naje tych Właśnie, węglowodanów, nic nie działało. tego magnezu, tego sodu, potasu, a on nic. I w ogóle wiesz, jakby wszystkie wtyczki wyciągnęli, baterie słoneczne zabrali, nie miał się gościu jak naładować. I ubolewam nad tym, że to się tak skończyło w jego przypadku, no bo jednak No zawsze szkoda, jak ktoś wartość przegrywa, dodana tak, potężna, gra fajnie, też. forma można powiedzieć życiowa.
szedł tam z góry w tym turnieju. Ale to jest tak, że niech umarł król, niech żyje król. To wiesz, właśnie. życie nie znosi próżni. Inni zapomnieli. Tam wszyscy go pewnie klepali po plecach. Tak, szkoda, ale tam wiesz, tam jest taka konkurencja, że, No tak, ale że, zobacz, że nie ma tutaj litości. nie ma Sinnera, nie ma Dżokowicza, który wydawało się, że może teraz w takim Tak. razie, no bardzo jest ciekawy ten turniej męski. Słuchaj, mam pomysł. Robimy taką woltę małą. Przechodzimy na Polaków, czyli na Kamila. O Kamilu pewnie Stabilo nie był faworytem. Nie grał. Kontuzja kolana. Wiadomo, że Majchrzak to jest taki zawodnik, który roboczo godzin potrzebuje. Pod presją, na korcie. On musi swoje wybiegać, on musi swoje wygrać. Nie dawałem mu żadnych szans. No mówię szczerze tutaj, myślałem, że jakiś cud może się wydarzy, natomiast rzeczywistość była brutalna, bo Tabilo w formie doskonałej. Nie wiem, czy widziałaś. Miałaś Tak, okazję ale widzieć? wiesz co, jakby Kamil nie był w swojej optymalnej formie. nie był, Więc tutaj, absolutnie. okej, Tabilo w formie doskonałej, ale też Kamil grający zdecydowanie, no widać, że cały czas te problemy zdrowotne się odbijają na nim. No, to jest tak, jak powiedziałeś, tenisista, który... Przepraszam O, bardzo, tutaj to zamieszanie. to on się tak zdenerwował, że rzucił telefon. Nie, no jest tenisista, który potrzebuje bardzo dużo treningów, bardzo dużo meczów, żeby wejść na najwyższy poziom, a ja sobie nie przypominam takiego długiego okresu, żeby on grał bez przerwy, bo co zaczyna wchodzić na ten swój wyższy poziom, to przytrafia się jakaś kontuzja, a to kolano, a to żebra i te mięśnie brzucha, a to coś innego. No życzę mu, żeby było zdrowie, bo jak będzie zdrowie, to naprawdę Kamil jest w stanie grać z najlepszymi na świecie. Dokładnie tak. I na obronę Kamila to powiem tylko, że Tabilo, który w turnieju jest nierozstawiony, po Majchrzaku odprawił, co prawda wiesz, odprawił to za duże słowo. Miał grać z Waszerotem, który był 16 rozstawiony, ale do meczu nie doszło, ale już z Kłamę, to już była gierka na najwyższym poziomie, bo Tak. Kłamę niesiony trybunami dokonywał po drodze w turnieju cudów, też nowa postać, też warto zwrócić na niego uwagę, ale Tabilo sobie poradził, 11-9 w tiebreaku w czwartym secie i do 1/8, a więc do czwartej rundy I wcale dotarł. nie stoi na przegranej Nie, pozycji w meczu absolutnie, z Ożerem Aliasimem, absolutnie który nie. jest pod formą i ja mam wrażenie, że tylko niesiony tą myślą, że już nie ma tych wielkich w drabince, po prostu z wątroby daje, żeby te kolejne mecze przepychać. Oczywiście on Racja. może tę formę w każdym momencie Tak. znaleźć, natomiast te ostatnie tygodnie nie wskazywały na to. Racja, tak to wygląda. A Tabilo z tą swoją lewą ręką, nieprawdopodobnie szybka ta ręka i to też zawodnik, który popatrzył w tabelę. Cerundolo, Berrettini, Tiafo, Arnaldi, Ogier Aliasim, Cobolis, Fajda. Mówi, gdzie ja jestem. Czy ja jestem na 250, czy ja jestem na wielkim szlemie, bo rzeczywiście jest tak wyczyszczona tabela. Sinner, Mute, Darderi, Grigspor, Shelton, Nakashima, Nori, Vachereau, Tien, Cerundolo, Miedwiediew. To są nazwiska, które zgasły po drodze, jak nie w pierwszych rundach, to zgasły w drugiej, a 3 z nich dotarło do Mam do trzeciej, ciebie pytanie. ale już ich nie ma. Mam do ciebie pytanie. Słucham Na bardzo. którym etapie turnieju doświadczenie wielkoszlemowe się przydaje? Bo czasami dochodzi do takich meczów, że myślimy sobie, ten ma większe doświadczenie, był w finale, nie wiem, w półfinale i tak dalej. Bo wiesz, z mojej perspektywy, ja mam wrażenie, że ten Roland Garros absolutnie nam wszystkie zasady wyrzuca do kosza, Powywracał. bo wręcz ci, którzy byli już na tym etapie, czują większą presję. Tak. Moim zdaniem kluczowy moment, taki jak mówią Anglicy, key point, to 4. runda, kiedy walczysz o ćwierćfinał, bo świadomość dojścia do ćwierćfinału, to ja nie mówię to, że drugi tydzień, to mój cel, nie. Ćwierćfinał, mówimy, i to jest taka reguła, którą powtarzają wszyscy i to my mówimy zawsze przy okazji komentowania ćwierćfinałów i mówią to eksperci w Eurosporcie, ci, którzy tam biegają po alejkach, toczą nieskończone rozmowy, bo w ćwierćfinale to jest przegląd najlepszej 8 na świecie. Zostawiamy rankingi. WTA czy ATP, zostawiamy rankingi. To jest przegląd aktualnie 8 najlepszych w tym momencie graczy na świecie. I jak wywalczysz sobie miejsce w tej 8, to je możesz przenosić góry tenisowe. Tak mi się zdaje, że po przejściu tej bariery 4. rundy do ćwiartki, gdzie gra topów, to możesz wygrać z każdym. Czy to będzie Tabilo, czy to byłby Sinner, czy to byłby kto inny, to wydaje mi się, że ta bariera ćwierćfinału to jest taka magiczna bariera, że jak się tu znajdujesz,
to jesteś wielka po prostu. Wielki, tak jak mówimy. Okej, bo niewielu dostało też z tym doświadczeniem nawet tego finału wielkoszlemowego. A więc- to tak. I Hubert, nasz Hubcio, musimy o O nim. Jezus, tak mi szkoda tego meczu z Tiafo. 40-15 na przełamanie w drugim secie, wisiało na włosku, nie No domknął tego kurczę, gema. ale świetny mecz Ja Huberta. wiem. No świetny mecz 43 Huberta. asy? I Czy też, 34? wiesz co, 43 myślę, chyba. pamiętasz jak rozmawialiśmy tutaj, że no, z tym Hubertem nie wiadomo jak będzie. Ja mówiłam, że zaczekajmy na taki moment, że może coś odpali. Mhm. Chyba już nadszedł ten moment, tylko teraz brakuje tego właśnie, tej praktyki meczowej, że Tak, tak się wyrażę, tak, żeby tak. domykać takie mecze. Takie jak mecze, ten żeby- z Tiafo, żeby- żeby bo w zamknąć. grze Mhm. coś zaskoczyło. Tak, tak. To jest Hubert świetnie grający. Fakt, w grze było Też fajnie. Grze, Przechodzący fajnie się do patrzyło na to. przodu, Mhm. często był na woleju, często Tak. zaskakiwał Tiafo na tym woleju. Też fajnie potrafił pograć z publicznością, tak? Że w odpowiednim momencie. I to Hubert też to potrafi zrobić tak, jak robił to Fonseca w meczu z Djokovicem, nie okazując braku szacunku rywalowi, czyli gdzieś tam zawsze najpierw obrócony tyłem do Tiafo i dopiero wtedy zaczynał z tą publicznością grać. Dokładnie tak jak mówisz. No, trochę szkoda, bo obu naszym zawodnikom właśnie, tak jak powiedziałaś, brakuje tego ogrania. Oni grają fajnie, tylko że na dystansie 3 setów potrzebny jest ten zapas, ta liczba tych roboczo godzin spędzonych nie na treningu, tylko na meczach pod presją. No bo To tak się tylko Djokovic potrafi wyjść tak, na mecz No tak. bez doświadczenia meczowego. I o mały włos znowu by się nie prześliznął wyżej, bo jak nie ma Sinnera Alcaraza, to ja myślę, że Djokovic do dzisiaj nie może wiesz, przełknąć tej Ale porażki. jeszcze Wimbledon przed nami. Jeszcze I Wimbledon, większość no, mówiła przed bo- Rolandem, że to raczej Że Wimbledon raczej jest tą Wimbledon, ostatnią tak, szansą. Bo szybciej, bo bez Alcaraza, ranny Sinner, może być ciekawie. Będzie ciekawie na pewno. Natomiast wracając do Huberta, to są te momenty właśnie, gdzie tego doświadczenia brakuje. Jest 40-15, podwójny breakpoint. Jak masz, wiesz, takich sytuacji x razy przerobione, że je wykorzystujesz, nie wykorzystujesz, ale wiesz, co zastosować, co ci w danym momencie przyniesie punkt i da ten upragniony break, no to jesteś wygrana. Ale jak tego nie ma, no to widzisz, no walczył jak szatan. Mecz był długi. Role się zmieniały. Tiafo Ja już naprawdę myślałam, taki że to zamknie. niewyraźny trochę Nie wiem, jak był ty. w tym meczu. Ja myślałam, że to zamknie. Ja też myślałem, że zamknie. Rewelacyjny Też był ten myślałem, że czwarty set zamknie. i początek piątego rewelacyjny. No Przypomnijmy- szkoda, ale kibicujemy dalej. Tak, przypomnijmy tylko wynik. To było 6, patrzę od strony Amerykanina, 6-7, 7-6, 6-4, 6-7 i 6-4. No to kolejna pięciosetówka. Liczyłem tylko z tej 1/8, te 9 pięciosetówek. Żałuję teraz, że nie policzyłem w całym turnieju, bo byłoby pewnie kilkadziesiąt. Ale właśnie ten set wygrywasz w tiebreaku i masz te 2 breakpointy. 2-0, śmiem twierdzić, nie puściłby. Przy tym serwowaniu, przy tym szybkim korcie, twardym jak beton, wiesz, ta taka sypka mączka, no to nie mączka. Myślę, że już żeby Hubert nie puścił. A jakby ograł Tiafo, no to popatrz, co robi Tiafo dalej. Nabrał Oj, tak. wiatru w żagle i jest takim zawodnikiem. Zaraz przejdziemy do typów i do ewentualnych ćwierćfinalistów, bo już musimy powolutku kończyć nasz program. Miło się rozmawia, ale wiesz, czas leci. Dobiliśmy do tych 6 000? A myślę, że tak. Uf. Znaczy ja nie patrzę teraz, żeby nie zapeszyć, ale myślę, że tak. A jak nie dzisiaj, to jutro, także to co ma wisieć, nie utonie. Tiafo doszedł do 1/8 po meczu z Farią, bo po Hubercie grał z Farią, komentowałem to spotkanie. To też znamienne w tegorocznym Roland Garros, bo w 1:30 w nocy byłem w domu, to wiesz, to nie turniej paryski, tylko to jakaś Australia Open nam No się... i dzisiaj wrócisz, to też jeszcze pooglądasz albo US meczyki. Open. A to na pewno. No i ten Tiafo, zobacz jak on urósł. 4-6, 6-7. Styk w trzecim 7-6. Naprawdę było no tyle. Dokładnie tyle. I potem jak już przejął kontrolę, jak się odpowietrzył, 6-1, 6-2. Faria tam próbował nieeleganckich zagrywek, taki był troszkę Tak, nieprzyjemny. gorąco tam było. Gorąco, taki trochę ordynarny był nawet. Ja się dziwiłem, że taki pretendent, taki człowiek, który idzie z eliminacji, zamiast, wiesz, cieszyć się, że jest w tym miejscu, że może grać o takie wielkie stawki, on tak trochę, wiesz, taki w cudzysłów to biorę i tak gówniarzeria taka troszkę. No nie podobało mi się, no ale sam tenis Farii, super. Czysto, szybko grający chłopak. Będzie z tej mąki, wydaje mi się, chleb. Szybko do
krótki quiz. Zgadzasz się? Zgadzasz się, jak zwykle. Jedziemy. Cerundolo Berrettini. Berrettini, trzecia młodość, na ziemi nagle odżył. O Jezu, bardzo bym chciała, żeby był to Berrettini, ale sądzę, że będzie to Cerundolo. No dobrze, to tu mamy Cerundolo do ćwierćfinału. No Tiafo Arnaldi. Kolejny Tiafo. Arnaldi. Tiafo, tak. Tak. Tu bezapelacyjnie na Tiafo. Ogier Aliasim Tabilo. Ja Tabilo. Orze Aliasim. No i dobrze. Z wątroby. Dobrze, z wątroby będzie ciągnął. No, zmienił stan cywilny i tak się uspokoił, taki się zrobił już poważny, taki. No, to może być rzeczywiście dobry bodziec. Koboli 10. Koboli ze Swajdą. Ze Swajdą. No, Swajda wiadomo, że no, człowiek, który się znalazł tutaj. No, Niespodziewanie. a niespodziewanie, bo przypadkowo to nie. Tutaj nie ma Nie, przypadkowych absolutnie. graczy, bo przypominam, to jest wielki szlem. Ale w tej górnej sinerowskiej tabeli, części tabeli mamy tak. Cerundolo bez numerka, Berrettini bez, Tiafo 19, Arnaldi bez numerka, Ogier Aliasim 4. On ratuje honor tych wysoko rozstawionych, Tabilo bez numeru, Koboli ten dycha. Adam i Walton Swajda. zrobił robotę w tej Tak. części drabinki. Ale widzisz, tak jak mówiliśmy, czasami jest tak, że masz to duże zwycięstwo i później już odpadasz z turnieju. Wszystkie siły na Miedwiediewa i No tak, nie starczyło na dokładnie. kolejne mecze. Tenis mamy załatwiony, ale nie sposób nie wspomnieć o takich około tenisowych sprawach. Kontuzje i problemy zawodników. Dziwne rzeczy się dzieją. Żałuję, współczuję, widziałem, aż mi się zrobiło zimno, bo wiesz, jak sama wiesz, doskonale sprawy kolanowe są mi dosyć bliskie. Hailey Baptiste, lądowanie na zakroczną. Tak potem analizowałem to powtórkę z tej akcji. I jeszcze Jezu, jeden jeszcze krok to trzeba oglądałeś? Oglądałem, no wiesz. Jeszcze Klatka po klatce? jeszcze jeden krok by zrobiła i wylądowałaby na dwie nogi. Masochista. I zamiast... Ale wiesz, ona tak gra, no ona nie zmieni swojego stylu gry, ale to tylko kolano jest, do wewnątrz, powiem ci, oj. no strasznie to wyglądało, Strasznie to bo wyglądało. to i kostka, i kolano jakby wszystko No się tam tak. tak dziwnie pokrzywiło, że... No więzadła w kolanie nie wytrzymały. Uwielbiam tę zawodniczkę, bajecznie gra w tenisa. Jedna podpowiedź, troszeczkę w stronę fitnessu, trochę zmienić te proporcje, bo jest duża. Nie mówię, że jest za duża, ale nie masz wrażenia, że ona jest taka po prostu bardzo silna? jest Zbita? bardzo silna, tylko że pamiętaj, jak ona chce rywalizować, a mam nadzieję, że po kontuzji wyjdzie i wróci do formy szybko, jak chce na tym szczeblu z taką intensywnością rywalizować i natłok spotkań, liczba turniejów, które musi zagrać, żeby się w czubie utrzymać, a mówiłem, to jest brzydko mówiąc, towar na dziesiątkę. To jest dziewczyna z potencjałem na dychę. To musi się trochę zabrać za siebie. To uwielbiam dziewczynę, nie ma tu żadnej złośliwości, trochę trzeba się, wziąć, może zmienić dietę, formę treningu, bo będzie jej łatwiej, po prostu jej będzie łatwiej. Stara prawda, im trochę tych kilogramów za dużo, trzeba je dotlenić, trzeba je wyżywić i obciążenia nastawy. Obciążenie nastawy, no w dzisiejszym tenisie, gdzie zaraz wejdziemy na cementy, no to przecież nie muszę ci mówić. ACL, czyli właśnie więzadło krzyżowe, Tak. to jest najczęstsza kontuzja ostatnio w sporcie zawodowym kobiet, więc to jest jakby też taka podatny grunt, bym powiedziała. I kolejna rzecz. Znowu zaczęło się parę lat temu, pamiętasz, Goffin skręcił paskudnie nogę na tych paskudnych, ciekawy temat. wrednych plandekach, które... Pytanie, ja na tyle się znamy, że wiesz, że ja oglądam bardzo uważnie. Jestem taki, jak mówił Quinto w słynnym Wabanku, szczególarz, detalista, komisarz Przygoda chyba, tak? Był takim szczególarzem i detalistą. Dlaczego ta plandeka nie jest zwinięta w wałek, który zajmie 30 centymetrów? Dlaczego ona To ja mam jeszcze inne Dlaczego pytanie. ona tak leży, zawinięta, Okej. nie klunie, jest strasznie Lechu, szeroka. Ona zabiera Przepraszam, 1,5 metra. który mamy rok? No, mamy rok parzysty, To 2026. przepraszam, czy nie można tam zrobić po prostu pod tą bandą? Schowka jakiegoś? Schowka na tę plandekę, pewnie, że który po można. prostu wyciągasz w sekundę, żeby widzom wytłumaczyć, o co chodzi. Odległość, jakby biegnąc
w tył, ale patrząc jednocześnie na piłkę, Mhm. odległość do tej bandy mniej więcej jesteś w stanie ocenić. Tak, Nawet jak na tak. nią wpadniesz, to wiesz, kiedy to nastąpi. Kątem oka widzisz, bo to jest Widzisz, duży, tak. duży obiekt. Natomiast no już nie patrzysz wtedy pod nogi. No i nie powinno być takiej opcji, że ty musisz patrzeć pod dokładnie, nogi, dokładnie. bo to po to się piłki zabiera z końca kortu, żeby kostki nie rzeczony skręcić. Goffin skręcił staw skokowy, teraz blok, kolejny belk, to jakaś belgijska klątwa też, staw skokowy. Dobra, ale te plandeki, skręcił. jeszcze umówmy się, to jest potrzebne na A kortach. te krokodyle, które stoją, powiedz mi? To jest antyreklama dla Mało mnie. tego Antyreklama, krokodyla bo mnie jest w tylko ogóle? zirytowała ta firma, że po prostu to tam stoi dokładnie. i zagraża, Dokładnie. zagraża zdrowiu Ale zobacz, tenisistów. Francuzi, tacy esteci, i oni wybudowali piękne loże, piękny ten. A zostawili taką szmatę, no bo to wygląda paskudnie. Żeby to zwinąć ładnie w rulonik. Zobacz, jak w Wimbledonie są przygotowane. Na wałku są, oni to rozwijają błyskawicznie, wiesz, jest ekipa, łapią tą plandekę, więc. A tu nie dość, że ona jest brudna, taka uświniona tą mączką, bo ta mączka przecież jak się polewa korty, to ona tam gdzieś To jeszcze jak zawiną, tak zawiną. Ile będzie wystawała, tyle będzie wystawała. makabra, zrobić coś pod spodem albo z tego wałek, no nie wiem. Ale jeśli chodzi o te Sytuacja takie... z tego debla, przecież No, rozmawialiśmy. Zeynep Sonmez, tak? Sonmez, no przecież wywinęła takiego orła, że ona mogła stracić uzębienie, to jest raz. Cud, że ona wyszła z tego, tam chyba styczysz, czyli szycie miała czegoś. 2 szwy. Gdzieś, jakieś 2 szwy, no właśnie. I siniaki. I siniaki. No to jest najmniejszy Katie wymiar Boulter kary. też siniaki. Boulter to samo. No co się dzieje? My gramy w Wielkim Szlemie, czy gramy, nie chcę użyć nazwy miasta, czy my gramy jakiś zaściankowy turniej, gdzie wiesz, no nikt nie zwraca na to uwagi. No Później zapytam, jakie miasto to było. Dramat. No? Co przychodzi pierwsze do głowy? Słuchaj, to nie jest Wielki Szlem, bo akurat wszystko jest dopieszczone, ale to jest klęska. Nie, to jest dramat, to jest skandal i trzeba o tym mówić głośno. To jest klęska. Dodam jeszcze a propos sędziów liniowych, bo dużo Że oni ludzi w się ogóle pyta, tam są. dlaczego są sędziowie liniowi i tak dalej. Ja powiem wam tak, ja jestem w ogóle zwolenniczką takiej, powiedzmy, hybrydy tych systemów, czyli że jest system elektroniczny, no bo po to został wymyślony, żeby z niego korzystać. Natomiast no dajmy temu sędziemu stołkowemu, jak już widzi, że może jednak ta elektronika się pomyliła, no zmienić te decyzje, bo to jest dla mnie absurdalne, że skoro jest system elektroniczny i on mi pokazuje, że jest in, to ja już nie mogę powiedzieć, że jest out. I ten Sasza Zwieriew podchodzi do tego śladu i on później wrzuca zdjęcie na Instagram i ja widzę. Tak. I zresztą jak zbliża kamera, to też widzę, no, że był taki out, tak? No to niech będzie możliwość zmiany tej decyzji, tak? Ale wiesz co, bo wszyscy się zastanawiają, że może tutaj właśnie dlatego, że pomyłki systemu elektronicznego, to dlatego są ci sędziowie liniowi. Ale jednak nikt się zastanowił, ci sędziowie liniowi, no to przecież to też są takie plandeki reklamowe trochę. Oczywiście. No Też to zabierają miejsce. Też zabierają przestrzeń. No to... Raz, że zabierają, ale wiesz, oni są ubrani w konkretne stroje. No nie dostają za to pieniędzy, dostają te stroje. Stroje, Ale ta tak. firma ma No reklamę. własne, dokładnie tak. I no podobno jakby krążą takie plotki, że w Paryżu jest bardzo duży nacisk tej firmy, żeby jednak ci sędziowie liniowi byli. Wiesz, jak Bo zobacz, jaka to jest ekspozycja, No jak potężna, on pokaże out potężna, przy ważnej tak, piłce potężna. i tutaj jest ten znaczek. Powtórki, no tak, a poza tym wiesz, Francuzi znani są z upodobań do związków zawodowych, jak założyli sędziowie liniowi związek zawodowy, to teraz nie ma takiej siły i mocy, żeby ich powyrzucać. No, żartuję trochę, ale tak bardzo często jest. A propos sędziów, to mogę są, jeszcze jeden wątek na koniec? Ostatni. Bo jeszcze mamy jedno słowo a propos polskiego gracza. Dobrze. Byłbym nieelegancki, gdybym To tego nie poruszył. szybko, co ty sądzisz o Vallejo, który stwierdził po meczu z Kłamę, że taki mecz powinien sędziować mężczyzna, bo kobieta to sobie nie poradzi z takim tłumem? Nie, no bzdura kompletna. No, wiesz, Po prostu czytałam to i miałam takie, gościu. Tak, no trochę go poniosło. Ja już widziałem mecze w Paryżu, słynny mecz, gdzie awantura goniła awanturę. Grał Gaël Monfils i mój taki mały quiz ci dam teraz, bo może oglądałeś, może pamiętasz. Gaël Monfils i mój ulubieniec Włoch, niewysoki. Niewysoki Włoch. No. Zadziora taka, już nie gra. Mąż zwyciężczyni. Okej, dobra, czekaj. Kolczyki, tatuaże, bla, 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 showman, tak? Mąż Flavii Penetty. Tak. Kurde, wyleciało mi nazwisko z głowy. To jest takie proste. No. Zaraz sobie przypomnisz. Oni grali mecz w ciemnościach egipskich, bo tam myśmy mieli akurat pokazane bez filtra.
oko kamery, jak zabrał, w tym filtrze było jeszcze wszystko widać. Natomiast jak on zabrał, realizator zabrał, wyjął kamerzysta ten filtr, to było czarno. A Okrutnie. pamiętam, to był taki mecz, podczas którego nawet pokazywano, Tak, tak, tak. Jak to jak wygląda? to wygląda. Jak to tak. wygląda? Liczba awantur, jaka tam miała miejsce, bo tam rzeczywiście prowokacja goniła prowokację. I z tego, co pamiętam, to też sędziowała kobieta, świetnie sobie dała radę. Ten tłum w pewnym momencie, czy będzie sędziował mężczyzna, czy kobieta, Flavio, No Flavio, to wiem. No. No. jeszcze nie, Cipolla mi przychodzi jeszcze do go głowy. nie masz. Nad tym tłumem i tak nikt nie zapanuje. Trzeba im Weź, się nie męcz dać, mnie dalej, bo to mnie trzeba im męczy. się dać wyśpiewać. Flavio, Cichutko. Trzeba im się dać wyśpiewać, trzeba im co dać. za... Zaraz sobie przypomnisz, bo ja widzę, że już wiesz. Pieczonka junior. Znam doskonale pieczonkę seniora. Maćka pozdrawiam bardzo serdecznie. Cały klan pieczonków pozdrawiam, bo znamy się od zawsze. I pieczonka junior dostał się do debla, do Roland Garros. Traf chciał, że człowiek, przyjaciel rodziny, który kibicował mu zawzięcie, wydał z siebie dźwięk interpretowany przez sędziego jako okrzyk pieczonki juniora, przedwcześnie egzaltacja czy wyrażanie radości, zanim punkt się zakończył. Absurdalne. Zabrali mu ten punkt, co miało ogromne znaczenie. Pozostał niesmak. No wiesz, pretensje można mieć do sędziego, bo tu akurat była wina, to czynnik ludzki zadziałał. To nie ślad, nie ocenialiśmy, czy była dobra, czy był kontakt. Tu sędzia źle to po prostu zinterpretował. Nie wiem na jakiej podstawie. Szkoda, no bo rzeczywiście ten pierwszy kontakt z wielkim tenisem był. A jeszcze dodam do tego meczu właśnie Vallejo z Kłamę, że akurat bardzo dobrze był sędziowany. No to był taki tłum, nad którym już to mniejszy kort, nad którym naprawdę trudno było zapanować i nawet taka scenka obiegła media społecznościowe z tego meczu, gdzie pani sędzia bardzo ładnie się zachowała, ponieważ kiedy Kłamę wywalił się pod siatką, to podbiegła do niego z ręcznikiem. Ja uważałam, że to jest takie fajne, bardzo ludzkie zachowanie. No tak. To sprawa, kończąc wątek sędziów, uważam, że ich nie powinno być, że elektronika poszła tak do przodu. System jest jaki jest. Jak popełnia błędy, to w obie strony. Jeżeli ma te swoje marginesy i zawodnicy, którzy przyzwyczajeni są do gry z automatu, oni już grają wszystko, co nadlatuje, Nie zastanawiają się, nie zastanawiają się. I jest to już w pewnym sensie nawyk, instynkt, więc zabranie im tego. Ile było takiej sytuacji, że posędziowała zawodniczka czy zawodnik na własną niekorzyść. Za szybko zareagowała, bo też nie do końca sędziowie są pozasłaniani, podejmują złe decyzje albo nie podejmują w ogóle. Potem jest problem, jest za późno, nie ma czasu na zmianę, wynik wywołany. No, za dużo tego jest. Przy tej technologii uważam, że to jest do poprawy strzał w przysłowiową, nie obrażając, Karola Stopę. Strzał w stopę popełnili organizatorzy. Kto wie, może właśnie na bazie tego, że jest tyle problemów, jest tyle kłopotów, to więcej tego systemu nie zobaczymy. Oby. Taką mam nadzieję. Proszę Państwa, powoli kończymy. Mam nadzieję, że to podsumowanie pierwszego tygodnia podobało się. Przypomnę tylko, że marka Jopro jest partnerem podcastu, producent pysznych, wysokobiałkowych produktów jogurtowych, których jest ambasadorem Carlos Alcaraz, nieobecny w Paryżu, nieobecny w Wimbledonie. Będzie można wygrać spotkanie z Carlitosem Alcarazem, bo Jopro organizuje loterię, w której właśnie taka konfrontacja z Carlosem Alcarazem jest możliwa. Mają Państwo link w opisie. Przypominamy o subach, przypominamy o łapkach, o komentarzach. Mam nadzieję, że ta dyskusja była na bardzo wysokim poziomie pod programem, ale ona jest zawsze. Oczywiście można zgłaszać uwagi, można nam wysyłać w ten sposób jakieś propozycje do następnych programów, komentować turniej z pełną swobodą.
Godziny 15 minut. To Masakra. to chyba rekord. Ale zobacz, no akurat w takim doborowym towarzystwie ten czas mija bardzo szybko. Ja się cieszę, że udało ci się znaleźć czas dla mnie, dla państwa przede wszystkim i że czeka nas jeszcze lepszy ten nadchodzący tydzień i już czekamy na jutrzejszy mecz Mai Chwalińskiej. Nie możemy się doczekać, bo tak jak powiedziałem wcześniej, z Justyną będziemy komentowali to spotkanie. A jeszcze zanim się pożegnamy, to tylko zdradzę gościa, z którym tutaj będę omawiał cały turniej. Karol Stopa. 3-tygodniowe dla niego zmagania, kwalifikacje plus 2 tygodnie. Mam nadzieję, że nie będzie zmordowany i że przyjdzie tutaj w dobrym humorze po doskonałym finale męskim i będziemy mogli trochę porozmawiać o tym, co było przez cały Paryż, co się wydarzyło. Teraz już dziękuję ci, Justyna, bardzo mocno bardzo. za obecność w studiu. Państwa żegnam i zapraszam do subskrypcji, do komentarzy, do kciuków w górę. Do widzenia, do usłyszenia. Żegnamy się. Flavio? A, zapomnieliśmy. A, okej. Nie pamiętasz? No ale ja go widzę. A że- Jak to jest czasami, jak masz ciemno.